Tu Rymanowski Live, witam Państwa serdecznie, a dzisiaj moim gościem jest chłopak z Leszna, tymczasowo przebywający w Barcelonie, Robert Lewandowski. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. A porozmawiamy dzisiaj o tym, czy pieniądze zmieniają człowieka, czy opaska kapitańska to jest zaszczyt, czy raczej ciężar. Jak dobrze jest wychowywać córki? Czy mój gość poszedłby na piwo z Leo Messim? Czy mając tyle kasy na koncie, może nie odbić palma? Czy przedłuży kontrakt z Barceloną i wreszcie, czy kupi kiedyś Legię Warszawa? Zapraszam Państwa oczywiście do komentowania naszej rozmowy. Bardzo proszę o polubienia, o subskrybowanie mojego kanału, a partnerem Rymanowski Live jest producent wody mineralnej Cechini Muszyna. Nie wiem, czy wiesz, Robert, ale moim marzeniem, kiedy miałem 7-8 lat, było to, żeby zostać piłkarzem. Nie przyjęli mnie do klubu w Krakowie. Potem zacząłem marzyć, żeby zostać komentatorem sportowym jak Janek Ciszewski. Lata 70. super drużyna, polska reprezentacja. I szczerze mówiąc, mam jedno marzenie, żeby kiedyś jakimś cudem skomentować finał polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Czy mi to załatwisz? Nie mam chyba aż takich mocy sprawczych. No, myślę, że to jest temat bardzo ciężki, ale nie ze względu na to, że przed nami Mistrzostwa Świata, ale też chyba w jakiej jesteśmy systemowo pozycji. Mi się wydaje, że tutaj jest dużo do zrobienia, ale mam nadzieję, że może w przyszłości niedalekiej albo dalekiej, ale te marzenia przynajmniej będą bliżej niż dalej. Ale naprawdę nie mamy szans na mistrza świata? Przecież trzeba marzyć, sam marzyłeś. Szanse są, ale no też ja zawsze gdzieś tam realnie podchodzę do sytuacji i najpierw to by trzeba było awansować na te mistrzostwa i chyba to jest w naszych głowach teraz i nie tylko naszych, ale też wszystkich kibiców. Powiedz, Albania, a potem albo Szwecja, albo Ukraina, to bardzo wymagające rywale. Może być problem? Wiesz, no, dla reprezentacji polskich to są rywale wymagające. No to nie jest tak, że łatwo nie będzie, ale mi się wydaje, że ten pierwszy mecz z Albanii na pewno u siebie gramy, to przy wsparciu kibiców, przy tym, że gramy na Stadionie Narodowym, to daje nam takiego dodatkowego bodźca, takiego kopniaka, żeby jeszcze więcej siebie wykrzeszać, a później finał. Pytanie, czy to będzie w Walencji, tak, czy Szwecji, no to już to będzie jeden mecz, no, tak samo jak półfinałowy. I mam nadzieję, że zagramy 2 mecze na takim poziomie, który pomoże nam na te mistrzostwa awansować. Dostaliście kopa podczas ostatniego zgrupowania, kiedy graliście i z Maltą, i z Holandią. Ogólnie ostatnie mecze widać, że jest progres, widać, że gdzieś tam to się trochę unormowało, trochę tak się uspokoiło wiele rzeczy i to też chyba nam pomaga w reprezentacji, w tym, żeby też na boisku pokazywać swoją lepszą wersję. Atmosfera się wyciszyła, polepszyła w drużynie? Drużyna była dobra. To wiadomo, że często media przekazują albo pokazują rzeczy, które mogą być problemem, albo które są i to wpływa na atmosferę, ale nie. Pod tym względem zarówno wcześniej ta atmosfera nie różniła się aż tak drastycznie. Niektóre sytuacje może powodowały, że był niepokój, działo się, ale to trwało tak naprawdę pewnie parę dni. Chyba wiadomo, o jakiej sytuacji mówimy. Zaraz o tym będziemy rozmawiać. Ale ogólnie na pewno nie powiem, że atmosfera wcześniej była gorsza albo naprawdę była zła, bo tak na pewno nie było. No dobra, powiedz, co w tym zbliżającym się roku dla ciebie jest takim celem numer 1? Awans na Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwo Hiszpanii? A może Liga Mistrzów? Jedno i drugie, albo i trzecie. Chciałbyś mieć takie trio? Chciałbym, no oczywiście, no zdaję sobie z tego sprawę, że to jest gdzieś ostatnie moje lata albo czas w piłce nożnej i w reprezentacji jednak te marcowe zgrupowanie, no to mam nadzieję, że one będzie bardzo udane, bardzo owocne i awansujemy na te Mistrzostwa Świata, a z Barceloną to później, te 2-3 miesiące później, gdzie mam nadzieję najważniejszy moment przyjdzie w Lidze Mistrzów, później w finale Pucharu Króla i też końcówka La Ligi, no spowoduje, że te tytuły jeszcze parę tych miejsc w gablocie będę musiał szukać, żeby... Masz jeszcze trochę miejsca? Zawsze znajdę. Jak nie, to dobudujesz jakąś przybudówkę, tak? Co, nigdy tego nie jest za wiele. No, jakby u sportowców na tym najwyższym szczególnie poziomie, no masz tą taką
w sobie chęć wygrywania, tego, żeby... Chęć czy obsesję wręcz? Jedno z drugim się wiąże. Bez obsesji ta chęć na dłuższą metę nie wystarczy, bo chęci to można mieć chwilowe. I utrzymując się na takim poziomie przez wiele lat, to też jest obciążenie, presja mentalne, psychologiczne. To też jest walka z emocjami własnymi, z zewnątrz. Więc to jest coś takiego, że jakby nie sztuką jest wejść na ten sam szczyt, bo dla niektórych tak, i dla mnie oczywiście też, ale sztuką jest utrzymać się na tym szczycie. I to jest wielkie wyzwanie, żeby mieć ten cel i nie tylko chęci, no bo w każdej chyba z nas chęci są, czasami się pojawiają większe, czasami mniejsze, ale no musisz mieć ten głód taki do tego, żeby osiągnąć te nie tylko marzenia, spełniać swoje, ale osiągnąć swoje cele i chyba coś w tym jest. A co jest trudniejsze dla ciebie teraz na obecnym etapie kariery? Zmęczenie psychiczne, ta presja mentalna, czy no jednak kwestie fizyczne, potencjalne kontuzje i tak dalej? Myślę, że wszystko. To jest jakby, może nie to, że zmęczenie, ale to jest dla mnie wyzwanie. Tak naprawdę od x lat, od 15-20, grając w piłkę od 15 na tym najwyższym poziomie, to tak naprawdę my cały czas sprawdzamy i przenosimy swoje limity. Swoje limity fizyczne, swoje limity mentalne, swoje limity psychologiczne. Dla mnie wyzwaniem było to, że ja nie mogłem tego przeczytać w książkach. Ja nie mogłem dowiedzieć się od kogoś, jak to jest. Ja musiałem sam to przeżyć. Ja musiałem się trochę tego sam nauczyć poprzez metodą prób i błędów. Jakby ta wiedza nie jest ogólnodostępna. Jakby to było dla mnie też wyzwanie. Ja wiele ścian też musiałem nie tylko skruszyć, ale rozbić, żeby tam wejść i pokazać, że można. I po tylu latach gdzieś gra na emocja, która tam, ona cały czas jest. Gramy co 3 dni, podróże. Wracamy czasami po meczach o 4, 5 nad ranem. Musimy chwilę pospać, wstać, pojechać na trening, jeszcze odwieźć dzieci, pojechać na trening, przygotować się, kolejny dzień i kolejny znowu wyjazd. I tak to już jest od x lat. I to są obciążenia, gdzie czasami trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić i je kontrolować przede wszystkim. A jaki jest limit Roberta Lewandowskiego? Ja od paru lat tak cały czas sam zastanawiam się, gdzie jest ten mój limit, a pewnie jakieś limity mam, na pewno mam. Myślę, że z perspektywy czasu i tego, jak ta moja kariera się potoczyła, jak się toczy cały czas, to przede wszystkim ja mogę być dumny z moich wyborów, z decyzji, nigdy jakby zawsze odpowiedzialność za moje decyzje. Myślę, że mogę być dumny z tego, co dokonałem, tego, co zdobyłem, ale ciągle jakby ja odkrywam siebie, ciągle szukam pokładów, jakby miejsc, gdzie jeszcze odkrywam nie tylko siebie, ale też swoje możliwości. I im jestem starszy, tym na pewno trochę jest mi łatwiej, bo jestem bardziej świadomy, jestem też bardziej doświadczonym, nie tylko człowiekiem, nie tylko piłkarzem, ale też mężczyzną. I jakbym pewnie nie miał takiego głodu, czy może dla niektórych pewnie nie to obsesją i mogę się z tym zgodzić, to dawno już pewnie bym nie grał w reprezentacji, dawno już pewnie bym nie grał na tym poziomie, na którym gram i dużo ciężej byłoby dojść do tego poziomu. To jest coś, co jest w środku, co się nie zmienia w tobie od lat. Czy się zmienia? Myślę, że też musiałem to zbudować, wydobyć z siebie. Mi się wydaje, że będąc na szczycie, nie możesz tam dojść półśrodkami. Nie może być tak, że gdzieś na chwilę odpuścisz albo na chwilę pomyślisz, dobra, jak nie ten sezon, to kolejny. Albo jak nie ten mecz, to kolejny. No niestety w piłce nożnej czasami jedna bramka, jedna sytuacja, ten mecz decyduje o twojej przyszłości. Decyduje o tym, czy jesteś w tym miejscu, czy w innym. Szczególnie jeśli jesteś napastnikiem na przykład. No jednak te oczekiwania są trochę inne. To nie jest tak, że ja wyjdę sobie na mecz, strzelę, nie strzelę, wygramy, będzie okej. Wielokrotnie wygrywaliśmy mecze, ja nie strzelałem bramki i tak pisano o tym, że ja nie strzeliłem bramkę i to był zły mecz, a nie o tym, że drużyna zagrała dobrze. Czasami były oczywiście też mecze, że słabo zagrałem, ale strzeliłem bramkę i był większy spokój, więc nie zawsze byłem oceniany przez pryzmat tego, jak zagrałem, tylko przez pryzmat tych liczb, a piłka nożna trochę w tym kierunku poszła. Powiedz, jak wygląda twój normalny dzień w Barcelonie? O której godzinie wstajesz? Wstaję 7:45. Dzieci tam po 5-10 minutach albo budzą się same, albo my budzimy, w sensie za nią. Ale to różnione, czasami wcześniej wstaną, czasami tak jak my, w zależności od tego, o której pójdą spać, dzień wcześniej.
Więc mam chwilę dla siebie, wiadomo, przygotowuję się do dnia, później sprawdzam, czy dzieci się już ubrały, czy są gotowe zejść na dół, jemy śniadanie, przygotowujemy się do wyjścia, zawożę dzieci do przedszkola albo do szkoły, albo Ania, w zależności kto w którym kierunku jedzie. Daleko macie szkołę i Na przedszkole? szczęście mamy blisko właśnie. Właśnie wszystko blisko domu mamy i to jest super, że nie tracimy dużo czasu na podróże. Ale gdzieś zostawiam dzieci 8:45, tak? Jadę na trening, jestem 9:10, 15, zaczynam się pewnie od korków i od dnia. Trening zaczynamy od 11:00. Wiadomo, że wcześniej się przygotowuję, zabiegi, praca na siłowni, jakaś gra w ping-ponga. Na przykład bo mamy taki mały stół do ping-ponga. Więc A masz zaczęliśmy ulubionego partnera w Barcelonie do ping-ponga? No mam, oczywiście, nim że jest? no, oczywiście, że Wojtek. Wojtek. Oczywiście, że tak. Okej. Więc często gramy. A później trening trwa w zależności jaki to jest okres. Po treningu też jakieś zabiegi, od nowa i gdzieś pewnie koło 3:00, 4:00 wracam do domu, albo wracam na chwilę do domu, albo od razu jadę odebrać dzieci. No i później już. Słyszałem, że niezależnie od tego, czy jest powódź, czy nie jest powódź, dzieci do szkoły muszą iść, tak? Tak. No ja jestem tak, u nas w rodzinie to jestem ten taki bardziej, no wiadomo, że empatia to po stronie mojej żony, ja jestem z tych bardziej wymagających, ale też nie rozczulających się aż tak. Czyli jesteś raczej surowym ojcem dla swoich dziewczynek. Nie nazwałbym surowym, nie. Nazwałbym siebie starający się przekazać swoim dzieciom nie tylko wartości albo to, co w życiu jest ważne, ale też, żeby pamiętały, że też są odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu, za to, jak wygląda ich pokój, co trzeba zrobić, żeby przede wszystkim też przygotować ich do życia, a nie wyręczać je. Jesteś trochę takim ojcem, jakim ojcem był twój ojciec? Wobec i Klary, i Laury? Wiesz co, ciężko trochę mi to porównać. Ja straciłem ojca, jak miałem 16 lat i myślę, że jakieś na pewno mam podobieństwo, bo nie da się nie mieć. Tego się nie da, jakby te wzorce na pewno przez lata, które widziałem w moim ojcu, zostały pewnie nie u mnie. Na pewno jestem trochę bardziej świadomy rzeczy, po co, dlaczego się dzieją w życiu, bo też i dostęp do tego jest zupełnie inny niż x lat temu. Poza encyklopedią PWN ciężko było zdobyć informacje, teraz jest to na każdym kroku. Mi się wydaje, że mi życie trochę zmieniło i pokazało, jak życie wygląda, jak czasami bywa brutalne. I też przez sytuacje życiowe pewnie ja sam się zmieniłem. Jak byłem młodszy, jak jestem teraz, jak sobie starałem radzić sobie z tymi wyzwaniami i problemami, które gdzieś w życiu napotkałem. I wydaje mi się, że ciężko mi ocenić, czy jestem taki sam, bo ja nie chcę powiedzieć, kto jest lepszy, bo to każdy ojciec jest na równi, każdy ojciec jest super. Inaczej się wychowuje syna, inaczej córkę, tak? Mi się wydaje, że i też inne czasy są. Inne czasy, ja bym bardziej do tego nazwał. I jakby... No nie było w twoich czasach, kiedy byłeś 5, 6, 10-latki smartfonów. Dzisiaj smartfony to jest tak naprawdę powszechność. Twoje dzieci korzystają ze smartfonów? Staram się, żeby nie korzystały. Czasami wiem, że w szkole mają czas, czasami chyba, że mogą korzystać z tabletów. No ale ja jednak gdzieś tam poza weekendem, no to w tygodniu staramy się właśnie, żeby tego nie było, żeby nie oglądały telewizji, żeby nie bawiły się smartfonami, ale na razie nam to wychodzi. Nie jest najgorzej, powiem szczerze. Wiadomo, że konsekwencji czasami chyba nam też brakuje i nie jesteśmy aż tak, ale to każdemu jakby, rodzicowi. Tak, jakby zdajemy sobie z tego sprawę, że nie da się być idealnym rodzicem, ale staramy się być po prostu najlepszą wersją rodzica dla swoich córeczek. A twoje córeczki się różnią charakterologicznie? O Jezus, zupełnie inne są. Zupełnie. No to czym się różnią? Wszystkim. To jakby jedna jest bardziej emocjonalna, druga ma większy luz, nazwijmy to. Kto ma większy luz, a kto bardziej emocjonalny? Młodsza ma większy luz, starsza jest bardziej emocjonalna. Wyglądowo starsza jest podobna do mnie, ale emocjonalnie i z charakteru bardziej do Ani, a młodsza jest bardziej z charakteru podobna do mnie, ale z wyglądu zdecydowanie do Ani, choć mam nadzieję, że dwie będą podobne i z wyglądu do Ani, ale nie, zarówno Ania, jak i Klara, jak i Laura, no to są super dziewczynki. Widać, jak one się rozwijają i to jest fantastyczne z roli rodzica, obserwacja. Rozumiem, że pytania sprzed 5 lat są inne niż teraz, tak? Powinny być. Wobec ciebie. To na pewno. To już zarówno Klara teraz, jak już zaczynamy rozmawiać, jak rozumie świat, jakie pytania zadaje, no to jest dla mnie wyzwanie. A najciekawsze pytanie, które ostatnio usłyszałeś? Od Klary...
Nie, od Laury na przykład ostatnio. Próbowałem wytłumaczyć, dlaczego samoloty latają. No i wiadomo, że często jesteśmy w takich sytuacjach, że no gdzieś trzeba się posiłkować pomocą, jak wytłumaczyć dziecku czasami proste rzeczy. Klara, wiadomo, że często nas dzieci zaczynają poprawiać z językami. No mi się wydaje, że zarówno angielski, jak i hiszpański u dzieci no dużo łatwiej im się to przystosować. Ja jestem strasznie dumny z tego, że mają możliwość tego, że w wieku, w którym są, mają możliwość poznać języki obce. No ja dopiero zacząłem poznawać języki obce w wieku 18 lat, pomimo tego, że w szkole się uczyłem. Ale świetnie sobie radzisz i z niemieckim, i z hiszpańskim. Nie masz tutaj żadnych kompleksów, normalnie udzielasz wywiadów. Tak, ale to też no, musiałem się nauczyć tego. Ja hiszpańskiego na przykład przez pierwsze 3 miesiące uczyłem się z nauczycielem. Miałem doświadczenie tego, jak się nauczyć innego obcego, kolejnego języka. Angielskiego się nauczyłem poprzez podróże, poprzez funkcjonowanie po prostu za granicą, ale niemiecki wiedziałem, jakie błędy popełniałem, które powodowały, że dłużej mi to zajmowało, albo złym tokiem szedłem, żeby gdzieś pojąć i zrozumieć niektóre zwroty słowa. A w hiszpańskim trochę to doświadczenie mi pomogło. Każdy język jest inny. I A który jest najfajniejszy? Który ci się najbardziej podoba? Który najbardziej lubisz? Jezu, no wiadomo, zawsze najśmieszniej jest, jak rozmawiam z kimś o języku polskim. To tych szy czy ży, nawet wymawiania niektórych słów albo uczenia kolegów po polsku, no to jest dla nich to wielkie wyzwanie. Ale to trochę nie jest tak, że w Hiszpanii kojarzą Katalonię z Polakami? Tak, to jakby nazywają Katalanczyków Polakami. I ja zawsze mówię, że ja to jestem Polak i jakby Polak z Barcelony. I to jest takie śmieszne, że jednak ja przyjeżdżając do Barcelony nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak ważny język kataloński jest w Barcelonie dla Katalończyków. Bardziej spodziewałem się tego, że to jest trochę jak bawarski w Monachium, jak już śląski w Polsce. Czyli jakiś dialekt języka. Jest, ale już jest trochę coraz bardziej zapomniany. Tak. Ale jednak w Barcelonie obligatoryjnie w każdej szkole, niezależnie od tego, czy to jest szkoła publiczna, czy nie, to 2 godziny obowiązkowo jest języka katalońskiego. Czyli twoje córki uczą się i hiszpańskiego, i katalońskiego. Tak. A ty kataloński i hiszpański? Kataloński nie powiem, że zaczynam rozumieć, ale no nie powiem, że potrafię mówić. Myślę, że to są pojedyncze słowa. Bardziej skupiam się na tym hiszpańskim, żeby gdzieś go jeszcze szlifować i podszkolić. A w jakim języku mówi w szatni Hansi Flick? Po angielsku. Po angielsku. I dotyczy to jakby wszystkich i jakby to jest naturalne. No, naturalne, bo to jest język chyba najczęściej używany, więc po angielsku jest, no ze mną może też po niemiecku porozmawiać, jak jest tak zawodników kilku ze sztabu, więc nie, ale angielski jest językiem takim ogólnym, którym rozmawiamy. Powiedz, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze, które chciałbyś wpoić swoim dzieciom w życiu? Przede wszystkim, żeby wiedziały, co jest dobre, a co złe, żeby potrafił to rozróżnić, żeby nigdy nie bały się robić to, na co im się marzy i żeby były świadome swoich decyzji przede wszystkim. Tak, teraz mi to do głowy przychodzi. Konsekwencji też swoich decyzji? Tego, co wybiorą, co zrobią? No to jedno z drugim się wiąże, no bo jak jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje, to wiesz, czym to się też je. Więc jak najbardziej, żeby przede wszystkim wiedziały, czego chcą. Mi się wydaje, że chyba dla dziecka ta świadomość tego, że w którym kierunku chce iść, co by chciał robić w życiu, nie ulegać presji otoczenia. Takie rzeczy, które ja pewnie się stykałem wielokrotnie w swoim życiu, gdzieś, gdzie musiałem się z nimi zmierzyć, a chciałem, żeby moje córki jakby miały własny rozum i wiedziały, co będzie przede wszystkim dla nich najlepsze. Ale twoi rodzice chcieli, żebyś został sportowcem. To było dobre dla ciebie. Wiesz co, nie wiem, czy chcieli. To ja bym nie powiedział, że chcieli. Ja po prostu uprawiałem sport. Zarówno tata, jak i mama byli nauczycielami wychowania fizycznego. Więc ten sport u nas był od zawsze. On zawsze funkcjonował. Moja siostra trenowała siatkówkę. Ja trenowałem wszystkie dyscypliny. No, judo trenowałem z tatą w domu. Jeździłem na wszystkie zawody, które były dostępne. Biegi przełajowe, które też wygrywałem, ale to był sport na przykład... ja mogę powiedzieć taką rzecz, że biegi przełajowe, które do liceum wszystko wygrywałem wszędzie, one były na kilometr albo na 1,5 kilometra, to były zawody, którymi ja się stresowałem bardzo. Pomimo tego, że wygrywałem, że byłem najlepszy, to ja nie chciałem tego robić. I w tamtym okresie
Ja pamiętam, jak siedziałem w busie przed zawodami, czekałem, jak będzie start mojego rocznika, to ja po prostu mnie tam od wewnątrz żerało stres, że się bałem. Pamiętam, że wiedziałem, że jestem najlepszy, bo ogrywałem wszystko, to nie chciałem tego robić. A piłka nożna była tym sportem, co mi sprawiało radość, frajdę. Zawsze chciałem wychodzić na boisku grać i chyba dlatego czasami ja się śmieję, że to piłka nożna mnie wybrała niż ja ją. Nadal się trzymasz tej drakońskiej diety? Nie odpuszczasz sobie ani na moment? Nie, no to wiadomo, że to się trochę zmieniło. No to jest, A jak to się zmieniło? To powiedz o swoim menu. Wiesz co, bardziej zwracam głównie na jakość produktów. Oczywiście to nie jest tak, że ja uwielbiam fast foody, bo powiem szczerze, że po tylu latach niejedzenia takich rzeczy człowiek się odzwyczaja. To nie jest tak, że ja mam ochotę albo chęć na takie rzeczy. Oczywiście czasami zjem i pizzę i coś tam sobie podjem, zobaczę. Wszystko jest dla ludzi. Wszystko w ramach tam jakiejś normy i to już chyba te legendy, które chodziły pewnie parę lat wcześniej, a teraz no to już chyba poszły bardziej do lamusa. Oczywiście ciągle muszę na to zwracać uwagę, ale no nie aż tak jak wcześniej. Ale czego sobie odmawiasz? Nie pijesz alkoholu, czy czasami pijesz? Nie, ja winka czasami się napiję. Białe czy czerwone? No z racji tego, że mieszkałem w Barcelonie, a jest ciepło, to białe. Jak bywało zimno wcześniej, no to wiadomo, że jednak czerwone jest smaczniejsze, ale jednak białe winko zdecydowanie ze względu też na pogodę i na to, w jakim klimacie żyjemy. A jest jakaś żywność, której absolutnie nie tykasz? Bo na przykład uważasz, że ona szkodzi tobie, twoim procesom fizjologicznym. Nie myślę kategoriami, że mi szkodzi, tylko po tym, że źle będę się po tym czuł. No właśnie, to po czym źle się czujesz? Po fast foodach. Po fast foodach. Czyli 0 hamburgerów. Raz był moment, że zjadłem jakiś czas temu i tak się źle czułem, taką noc miałem nieprzespaną, że chyba to mnie jeszcze bardziej tak zabolało, że nawet nie myślę o tym, żeby coś takiego zjeść. A ile ty sypiasz w ciągu dnia? W ciągu dnia... Znaczy nie w ciągu dnia, no w ogóle w ciągu 24 godzin, tak. O Jezu, no to zależności. No przeważnie staram się gdzieś tam wieczorem koło 11 do 12 się położyć, zasnąć, bo jednak ja czuję różnicę między tym, jak pójdę o 11 spać, 11:30 i nie ma znaczenia, do której będę spał. No nie mówię do 6 czy tam do 5, ale w sensie, że ten okres między chyba 11 a 1 jest tak wartościowy, że ja na przykład czuję się bardzo, bardzo wypoczęty po tym, jak ten okres prześpię, niż jakbym poszedł spać o 1, ale bym spał do 9 na przykład. Okej, Robert, dobra, to wyobraźmy sobie sytuację, że jesteście, nie wiem, na jakimś przyjęciu, wyszliście rodzinnie z Anią i co, i patrzysz na zegarek w 10:30 i wychodzisz, sorry? To zależy od momentu, w którym jesteśmy. No, ja też potrafię wyjść na imprezę, pobawić się. Wiesz, myślę, że jakbyś się zapytał moich najbliższych znajomych, no to jak jest okazja, to ja nie mam z tym problemu. Tylko problemem naszym jest to, że my gramy poza 3-4 tygodniami wolnego w lato. To teraz święta to jest 5 dni wolnego, a tak to ja nie mam wolnych weekendów. Ja nie mam spontanicznych wyjazdów z rodziną. Mam piątek, po treningu możemy jechać, wrócimy w niedzielę wieczorem. Jeśli miałbyś się mnie zapytać moje marzenie na przyszłość, to jest takie spontaniczne wyjazdy. Jedno z nich z rodziną, ze znajomymi. Spotkajmy się w sobotę, pojedźmy tu, pojedźmy na narty. Ja czegoś takiego przez lata nie miałem. I to też, że jak jestem na wakacjach, to oczywiście, że tak pójdę sobie, to wtedy nie myślę, o której spać. Ale jednak jak jestem w tym rygorze treningów, to nie da się inaczej. No. Czyli życie sportowca, życie piłkarza na tym poziomie to jest absolutny kierat, więzienie. Nie wiem, czy więzienie, ale jest dużo wyrzeczeń, na pewno. To jest, jeśli chcesz też być na tym topowym poziomie, będąc na tym topowym poziomie, wszystko, co się wiąże nie tylko z piłką na boisku, ale też poza, to ja czasami, miałem wielokrotnie w swoim życiu, że wszystkie rzeczy, które przeżywałem, jak byłem oceniany, presja, media, poprzez tą... powiem tak, decyzje, które podejmowałem w życiu często wynikały z tego, żeby schronić swoją energię psychologiczną. One często mogą być niezrozumiałe dla kogoś. Co to jest chronienie swojej energii psychologicznej? Wytłumacz to. Na tym najwyższym poziomie każdy sportowiec musi chronić swoją energię. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że my, przez to, że jesteśmy sportowcami na najwyższym poziomie, to mamy nieograniczoną moc
spożytkowania energii w różnych dziedzinach. Nas też kosztuje dużo energii psychologicznej, mentalnej, fizycznej. To, że idziemy na trening, to jak jesteśmy zmęczeni, to ile nas to wszystko kosztuje, to ile media od nas oczekują, jaka jest presja, jakie są oczekiwania. I czasami często ja w swoim życiu świadomie jakby chroniłem siebie i swoją rodzinę. Kosztem pewnie też innych osób. I mi się wydaje, że... Czyli ktoś mógł się poczuć odrzucony, źle potraktowany, bo na przykład ty powiedziałeś stop, ja mam jutro mecz, musimy kończyć. Były takie sytuacje? Oczywiście, że na pewno były. Były takie sytuacje i one były świadome. Ja byłem świadomy tego. Ja podejmując taką decyzję, wiedziałem, że podejmuję ją przede wszystkim, żeby chronić siebie i własną rodzinę. Oczywiście ja nie zostałem stworzony do tego, żeby spełniać oczekiwania wszystkich, tylko do tego, żeby realizować swój własny potencjał. I ja wiedziałem świadomie, wielokrotnie podejmowałem decyzję tym, że ktoś coś chciał, oczekiwał, ale wiedziałem, że jednak ja jestem tylko w jakimś stopniu zdolny do tego, żeby emocjonalnie dać sobie radę z tym wszystkim, z czym się mierzę, albo co się wokół mnie dzieje. Czyli gdybyś nie postanowił o pewnych sprawach, to by doszło do katastrofy, jeśli chodzi o twoje życie? Nie do O twoją karierę? Moim zdaniem, jeśli ja bym nie pilnował tej swojej energii psychologicznej, tylko bym był na zawołanie każdego i trochę małpką w cyrku, gdzie wielokrotnie ludzie oczekiwali czegoś ode mnie, bo chcieli mieć kawałek mnie, cząstkę albo coś związanego z moją osobą, to pewnie jakbym poddał się temu, to na dłuższą metę psychicznie bym nie dał rady. To jestem przekonany. A jak to jest? Były takie zakusy, żeby stworzyć z ciebie małpkę w cyrku? Co masz na myśli? Jakbym się poddał wielu osobom, które coś ode mnie oczekiwały albo chciały, to tak. To jest... Ja nigdy nie miałem potrzeby mówienia o tym, więc też nie dziwię się, że jakby świadomość ludzi może nie jest na takim poziomie, bo często jakby patrzą, co się dzieje na boisku i ja to rozumiem, że są kibice, którzy tylko chcą, żebym wyszedł na boisko i zagrał dobry mecz, czy bramkę, żebyśmy wygrali, ale też to jest często, jak się ocenia okładkę, książkę po okładce, a nie wie, co się jest w środku i wielokrotnie wielokrotnie miałem wrażenie, że właśnie ja też jestem tak oceniany. Nikogo, ja tu nie chcę nikogo atakować, bo to też jest pewnie moja jakby w tym rola, wina, że może o tym nigdy nie mówiłem, nie potrafiłem o tym opowiadać, nie byłem gotowy, nie byłem na takim etapie kariery, życia, żeby też opowiadać o rzeczach, które były ciężkie, bo to jest coś takiego, że masz określony czas. Myślę, że takim prostym przykładem będzie zgrupowanie reprezentacji Polski, bo to blisko reprezentacji, kibiców Polski, to będzie też pewnie może trochę łatwiejsze do zrozumienia. Gram mecz o 9 wieczorem, w niedzielę, na wyjeździe. Wracam do domu 4, 5 nad ranem. 9 mam lot do Polski, żeby przyjechać na zgrupowanie. No jestem na zgrupowaniu koło obiadu. Pójdę się przebrać, przywitać się, jedziemy na trening. Trening się kończy 19, 20. Wracamy, jest kolacja. Ja wracam do pokoju, jestem jeden dzień w Polsce i tak mu zastanawiam się, potrzebuję jakieś jeszcze zabiegi, tak? No to 9, 10, jestem tak zmęczony, że nie ma innej opcji spania. We wtorek rano wstaję, jest trening. Wyjeżdżam, śniadanie, nie wyjeżdżam, 13, 14 wracamy. Później gdzie czas, żeby się spotkać z mamą, gdzie czas, żeby spotkać się z rodziną, jakieś medialne jeszcze, konferencja, medialne, wywiady niemedialne, zaraz się kończy 17, 18, czas i znowu kolacja. I w tym krótkim czasie, do czego zmierzę? W tym krótkim czasie, poza tym, że mam osoby bliskie mojemu sercu, jak rodzina, z którą się nie widzę, albo raz na 3 miesiące, poza tym, że jak przyjadą na mecz, to nie jestem dla nich tak dostępny, no bo ja jestem trochę w rytmie przygotowania do meczu, po meczu, zmęczenia. To też mi się wydaje, że moja rodzina przez wiele lat widziała to i w praktyce, jakie to jest obciążenie, że tak naprawdę ja czasami byłem fizycznie, ale mentalnie mnie nie było, bo już byłem przygotowany do meczu o tym, żeby zregenerować się, żeby się przygotować do kolejnego meczu, być gotowy i zagrać na najlepszy mecz. Ale wracając do puenty, że a w tym czasie są jeszcze osoby, które akurat mają gdzieś blisko mnie styczność i one też by coś chciały. I więc jak ja bym tak za każdym razem, dobra, spotkajmy się, zróbmy, dobra, podpiszę to, zróbmy to i jeszcze jakbym miał poza mną, czyli
rzeczy takie mega obciążające mentalnie, psychologicznie, jeszcze skupiać się na innych, no to pewnie bym, ja mówię tylko o jedno zgrupowanie, ja mówię, że to tak trwa nie dni, tygodnie, tylko lata, no to pewnie w pewnym momencie bym mógł pęc po prostu, pęknąć, tak? I byłoby ciężko. A propos książki i okładki. Właśnie tak leży, mówię, dobra, Mam trzeba taką zacząć. książkę, nie wiem, czy czytałeś ją. Słuchaj, to jest książka faceta, który parę tygodni temu był w tym studio. Nazywa się Sebastian Staszewski. Znasz faceta? Tak. Znasz gościa? Lewandowski prawdziwy. Powiedz, bo wiem, że przeczytałeś tą książkę. Powiedz, czego dowiedziałeś się o sobie, czego nie wiedziałeś z tej właśnie książki? Wiesz co, książka bardzo fajnie napisana. Dużo rzeczy, no fajna praca została wykonana. Dużo rzeczy takich, myślę, że no gdzieś tam z dzieciństwa, od strony nawet taty czy mamy, to nawet jak gdzieś może usłyszałem o tym, to w ogóle tego nie zakodowałem i w tej książce to przeczytałem. Wydaje mi się, ta książka czy ona w fajnym momencie jakby wyszła, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Sebastianem, z redaktorem Sebastianem Staszewskim, to wydaje mi się, że to, co się w tej książce znajduje, to już byłem świadomy tego i wiedziałem, że wiele rzeczy, o których on mówi, tezy jakie stawia, no bo wiadomo, że autor ma swoją tezę i pod to szuka też odpowiedzi do tej książki, to ja się zgadzałem z tym. I ja mówiłem, dlaczego, skąd to się brało, dlaczego takie były moje decyzje, a nie inne. I wydaje mi się, że w tamtym momencie widziałem to, że był mocno szokowany, że myślał, że przyjdzie, że zacznie mi mówić to, jak to wyglądało i ja zacznę się bronić i mówić, Powiedz że mi, tak jak nie to było. było. On zbierał materiały, po czym przed publikacją spotkaliście się ze sobą i zaczęliście ze sobą gadać. To było parę długich godzin. Rozumiem, że nic, co on powiedział, cię nie zaskoczyło. Wiesz co, może była jakaś tam rzecz, do której nie widziałem. Nie mówię, że wszystko wiedziałem, ale większość rzeczy, które są o mnie, to nie zaskoczyły mnie, bo ja byłem świadomy tego. Tylko, wiesz co, czego mi zabrakło trochę? Że nie ma w tej książce osób, które dziś mają bliższy ze mną kontakt w ostatnich latach, 3-4, ale wiesz dlaczego, Robert? To jest może na są kolejny tak rozdział. tak szczelni, Nie, że wiesz co, nie chcieli się spotkać z Sebastianem. Wiesz co, ja pierwszy raz, ktoś mi powiedział, że jest dziennikarz, który tam się spotkał i pytał o mnie, o wszystko, co jest wokół mnie. To było chyba przed wakacjami, ale ja to tak, no dobrze, no okej, no niech, jak w ogóle nie miałem z tym problemu żadnym. Później jak już oficjalnie się dowiedziałem o tym, że ta książka będzie, to ja mówię, no spoko, no mam nadzieję, że gdzieś będzie to fajnie napisana. Wiem, że Sebastian ma dużo materiałów, więc może Będzie druga część. będzie druga część, będzie może bardziej rozwinięte wątki, nie pod tezę, którą gdzieś tam w głowie miał i pod to szukał. To No jak dobrze, to napisać, ale mówiąc wprost, czy portret, który przedstawił Sebastian Staszewski, to jest prawdziwy portret Roberta Lewandowskiego? Pytanie, czy od 0 do 100, to ja powiem, że tak. Są rzeczy, które nie zostały wytłumaczone do końca, albo odgłębiłem mniej, skąd one się brały. Są też historie, które, no jak to... Były historie z tej Były. książki, które cię zabolały osobiście, dotknęły, jak to przeczytałeś, albo opinie swoich kolegów z reprezentacji na przykład o sobie? Ale po których opiniach? No, tam był Kuba Kamiński, który się wypowiedział. Nie miałem z tym problemu totalnie. Wiesz co? Nie. Ja powiem tak. Ktoś, kto pod nazwiskiem się wypowiadał, w ogóle nie mam problemu z tym i tak by dla mnie to jest osobą, którą szanuję jeszcze bardziej. Dla mnie Nawet jeśli cię krytykuje. Tak, bo ja nie mam z tym problemów. Tym bardziej, że ja się z tym zgadzałem i to przyznawałem Sebastianowi. Tam był temat, machania rękoma. Tak. To się zgadza, ja machałem rękoma, tylko mu tłumaczyłem, skąd to się brało. A skąd się to wzięło, powiedz? Machanie, to jest temat, którym myślę, że od 2 lat już tego nie ma. To tak na marginesie. Ale wcześniej zgadza się, było tego dużo i nawet za dużo. I to przyznawałem rację. Ale tłumaczyłem, że moja ambicja i to, jak mi zależało, żeby wygrywać z reprezentacją, żeby awansować na te wielkie turnieje, to żebyśmy każdy mecz tej reprezentacji jest wyzwaniem i może okazać się ciężkim, powodowało też wewnętrzną ambicję, czasami frustrację, z którą ja sobie mogłem nie radzić, ale poprzez tą ambicję i to, że wiedziałem, że jeden mecz zremisowany, przegrany może się okazać, że zabraknie nam punktów do tego, żebyśmy awansowali, powodował, że dziś tymi emocjami sobie mogłem nie radzić, albo nie wiedziałem, że to kogoś uraża. Właśnie, wiesz, że to na niektórych twoich kolegów działało paraliżująco. No, w tamtym okresie myślę, że nie wiedziałem. No właśnie. I
mi się wydaje, że jeśli ktoś miałby też taki charakter, to by przyszedł i mi to powiedział. I pewnie, albo może bym się nad tym zastanawiał. Ja też jestem innym człowiekiem byłem 10 lat temu. Innym byłem 5 lat temu. Mi się wydaje, że największą taką zmianę u mnie to ja zauważyłem tak od plus minus 4 lat. Ja bym to tak nazwał. Na czym ta zmiana polegała? Co to było? Myślę, że też osobowościowo. Ja przyznaję się, też nie byłem mistrzem w frazach przepraszam i dziękuję, ale za to byłem dobry w braniu odpowiedzialności za swoje decyzje. I oczywiście to już od jakiegoś czasu się zmieniło i jestem przekonany, że to już temat trochę nieaktualny. Nie chcę powiedzieć, że jestem dalej wybitnym w tym, że że za wszystko dziękuję, za wszystko przepraszam, bo też nie chcę robić z siebie ofiary za każdym razem, a ludzie pewnie czasami by chcieli, ale to już nie jest tak zero-jedynkowo, jak było. I ta książka super pokazuje obraz sytuacji, które były, ale one były parę lat wstecz, jakbym to nazwał. Czyli przyznajesz, że miałeś pewne problemy z empatią, ale one są już dzisiaj mniejsze? Ale tak, ale ja to tłumaczyłem. Dlaczego ta moja empatia była na takim poziomie, a nie innym. Dlaczego? To też właśnie było, to jest nawiązanie do tej ochrony energii, do empatia. Pytanie też, co oznacza empatia? Znaczy wrażliwość na innego człowieka, na przykład. Wrażliwość. Ja tak, nigdy nie byłem typem osobowości mega wrażliwym do siebie i do innych i to się z tym zgadzam. Pewnie chroniłem siebie tym, że nie chciałem brać za dużo problemów innych osób albo rozwiązywać problemy innych osób na siebie, żeby nie odwracać uwagi od tego, gdzie ja mam swój cel i gdzie chcę dojść. Czyli ten brak empatii trochę pomagał ci w karierze. Na pewno. Ale to też brak empatii, mi się wydaje, że też życie mnie trochę do tego nauczyło. To jest złe słowo nauczyło, bo empatia wiadomo, że jest bardziej pozytywna, ale wykształciło może. Spowodowało. Ja straciłem ojca w wieku 16 lat. Później miałem ciężkie, w piłce nożnej też miałem ciężkie sytuacje. Odrzucenie od klubu. Miałem 17 lat, nie wiedziałem co zrobić. Ja przez wiele lat jakby tracąc ojca, nie miałem osoby wokół siebie, mężczyzny, z którym mógłbym porozmawiać, spytać się, powiedzieć swoje przemyślenia. To, czy coś dobrze robię, żeby ktoś mi powiedział, kurde, zwróć na to uwagę. Ja nie mówię, że tych osób nie było, ale jednak syn a ojciec to jest trochę inna więź, na innych trochę zasadach. Ja w pewnym momencie tą więź straciłem. I też wielokrotnie sam pewnie błędnie interpretowałem sytuację. Stałem się zamknięty na świat, na ludzi. Twój introwertyzm to było takie zabezpieczenie przed światem? Myślę, że tak. Ja jestem do dzisiaj introwertykiem, ale jestem dlatego, że jak skończę karierę, moim zdaniem, myślę, że za 2-3 lata to kolejna książka mogła być też, może nie chcę powiedzieć zupełnie inną, ale też byłoby wiele ciekawych elementów. Ja jestem introwertykiem. Ja widzę różnicę teraz. Jak miałem 2 razy kontuzję na przykład i już nie miałem meczów, to ja inaczej zacząłem się zachowywać. Ja miałem więcej sił, więcej ochoty na różnego rodzaju rzeczy, na których normalnie bym nie pomyślał, że mogę. U mnie zawsze było to, że ja na przykład po meczach ja sobie nie wyobrażałem, że mogę zaspać noc do 5 do 6 i iść na imprezę. Zdarzało się, nie mówię, że nie, ale jak był kolejny ważny mecz za 2 dni, to ja wiedziałem, że ja tego nie odrobię. A jak ja tego nie odrobię w śnie, to się nie zregeneruję dobrze. Jak ja się nie zregeneruję dobrze, to później na meczu będę zmęczony. Jak będę na meczu zmęczony, to nie strzelę bramki. Jak nie strzelę bramki, to może nie wygramy meczu. I ta presja, te kółko ciągle one się zataczało. Ja trochę sam sobie to wytworzyłem, sam chciałem, nie bałem się tego, ale też wiedziałem, że kosztem relacji albo też stosunków z innymi osobami. Ktoś może powiedzieć, że w jakimś sensie cel uświęca środki. No tak jak powiedziałem, moim zdaniem, jak chcesz wejść na ten szczyt, to nie ma półśrodków. Co znaczy dla ciebie, Robert, tak wprost mówiąc, opaska kapitańska polskiej reprezentacji narodowej? Dla ciebie osobiście, co ona znaczy? No jest to wielkie wyróżnienie, wielka duma, ale też wielkie oczekiwania. Jak byś ocenił siebie jako kapitana reprezentacji? Czy to było tak, że to jest sinusoida, że były gorsze lub lepsze momenty? Czy idziesz cały czas do góry? Jak byś się ocenił sam?
Ja jako kapitan, moim zdaniem, kapitan nie zawsze będzie lubiany przez wszystkich, bo kapitan powinien wyznaczać kierunek, w którym drużyna powinna podążać. I przy grupie 25 osób, sztab 50, nie da się żyć ze wszystkimi w super relacjach. Czasami trzeba podjąć decyzję, którym się może nie spodobać. Nigdy nie mówiłem, że jestem idealny, nie tylko kapitan, ale idealna też jako osoba. I też na pewno miałem swoje jakieś tam gorsze momenty prywatne, które mogły, wewnętrzne, z walki samą z sobą, z tym, o czym wcześniej na przykład opowiadałem. I to też mogło rzutować czasami na to, jak zostałem odbierany. Ale wszystkie moje decyzje były spowodowane tym i troską o to, żeby drużyna i reprezentacja osiągała sukcesy i wygrywała mecze. To ci coś przeczytam. Twój kolega z reprezentacji, to teraz jest niestety trapiony kontuzjami, więc pewno często się nie spotykacie. Arkadiusz Milik. On porównał ciebie i Kubę Błaszczykowskiego. I mówi tak w książce Sebastiana Staszewskiego. Kuba Błaszczykowski miał znacznie więcej typowo kapitańskich cech. Odnosiłem wrażenie, że dla niego najważniejsza była drużyna, a dla Roberta podobny priorytet co zespół miały jego indywidualne osiągnięcia. To dało się wyczuć, ale i usłyszeć. Miał rację? W jakim stopniu ma? Tylko że ja wytłumaczę dlaczego. Wiedziałem, że moje indywidualne osiągnięcia, nazwijmy to, pomogą tej reprezentacji. Czyli, że ty ciągniesz tę drużynę. Że ty musisz strzelić bramki, bo czasami mam twoje jedną bramki, rzecz. nie czasami, często decydują o wyniku. Tak. I często, ale miałem też takie, miałem wyzwanie przez wiele lat. Że przez lata, przyjeżdżając na reprezentację z wielkich klubów, moje oczekiwania też do kolegów z reprezentacji były podobne do tych, co w klubie. I to był mój błąd. Czyli jeżeli grałeś tyle lat w Bayernie, przyjeżdżając na reprezentację, myślałeś, że twoi koledzy zagrają tak jak, nie wiem... Oczekiwałem tego. Gnabry, Miller i Neuer. Tak, oczekiwałem tego i to był mój błąd. Dopiero po jakimś czasie, parę lat temu, tak zrozumiałem. I to tak naprawdę chyba, miałem rozmowę, pamiętam, za nią właśnie ten temat. Bo ja jestem ambitny, zacząłem mówić, kurde, ciężko czasami. Mnie mecze reprezentacji dużo wysiłku mentalnego kosztowały. Ale wracając do wątku... Znaczy, mówiąc wprost, Robert, czyli po prostu twoi koledzy z reprezentacji nie byli na tym poziomie, jak twoi partnerzy klubowi, tak? O to chodzi. Ja oczekiwałem, żeby grali na takim samym poziomie. A nie mogłem tego oczekiwać. I to było moje wyzwanie i to był trochę mój problem. I dopiero jak to zrozumiałem, to mi się wydaje, że po czasie też i ja się zmieniłem pewnie jako kapitan, i ja się zmieniłem jako osoba w reprezentacji, inaczej zacząłem podchodzić też do kolegów. Nie wiem, jak naprawdę ja jestem kapitanem od 12-13 lat. Ja też cały czas przechodzę jakąś metamorfozę wewnętrzną. Czasami to trwa dłużej, czasami krócej, ale tak, to było coś, czego nie powinienem moim zdaniem robić po czasie, a robiłem i konkluzja właśnie tej historii jest taka, że to mogło ich przytłaczać. I w tamtym okresie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Czyli przyjeżdża wielka gwiazda na mecz reprezentacji i ma jeszcze do nas pretensje, wymachuje rękami, i nie robi tego, czego od niej oczekujemy, tak? O to chodzi? Bardziej chodziło mi o to, że elementy, które w klubie były na porządku dziennym, w reprezentacji one nie funkcjonowały. Mówiąc wprost, chcieli ci przekazać, albo pewno by powiedzieli, Robert, my nie jesteśmy na tym poziomie, co twoi koledzy z Bayernu, tak? Traktuj nas inaczej, tak? Może tak, ale też z drugiej strony, tak po czasie, tam znajomy mi powiedział, ale wiesz co, ja też rozmawiałem właśnie z tym, ale może przez to, że jakby te oczekiwania, czasami ta presja z mojej strony na to, żeby iść do przodu, powodowała, że oni poszli do przodu. Tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ale może jednak z jednej strony ich to denerwowało, wkurzało, ale z drugiej strony może też chcieli coś udowodnić, pokazać, kurwa, Lewandowski, to ja mu pokażę. Może Dokładnie, też tym kierunkiem. Ja mówię, wiesz co, może i tak, ale może mogłem to w inny sposób przekazać, mówić. Ja nigdy nie byłem osobą, która potrafiła opowiadać pięknie bajki w sensie historię, że to nieważne, czy historia taka się wydarzyła, ale jak ktoś to opowiada, to człowiek... Ja nigdy na tym mi nie zależało, nigdy nie ukrywałem, że to potrafię robić. Ja dziś jednak
I to chyba miałem też od małego. To jest trochę taka sytuacja, że jak ja byłem mały, jak już miałem pierwsze takie wybory, czy iść na imprezę z kolegami, czy iść się napić piwa, czy jutro wstać rano i pojechać na mecz, jak miałem 11 lat. Tak jak pierwsze takie tam podrygi się zaczynały. I mi już wewnętrznie coś mówiło, nie, wybierz to, co ty chcesz. Nie ulegaj presji otoczenia, znajomym wokół, bo to nie będzie dla ciebie dobre. Oni się pobawią teraz, a ty później. I ja tego nie wiem, skąd to miałem. Nie da się tego nauczyć. Czy ja się z tym urodziłem? Może. Czy mnie życie trochę to spowodowało? Też może tak być. Ale jednak ta gra emocjami w piłce nożnej, ta oczekiwania, presja naprawdę jest wielka. Moim zdaniem w Polsce się jeszcze o tym za mało mówi. Boimy się o tym mówić, że co to jest granie w piłkę? Zarabiają miliony. Dobrze, ale pieniądze nie spowodują, że kupi się zdrowie psychiczne, fizyczne, mentalne. To każdy jesteśmy na tym samym poziomie. To, że mamy możliwości, to jest jedno. Oczywiście ja ciężko pracowałem, więc mam te możliwości i się z tym nie kryję. Chciałem mieć marzenie, spełniam te marzenia. Chcę mieć kolejne, będę starał się spełniać marzenia. Ale ja też wykonałem mega ciężką pracę, żeby dojść do tego miejsca, do którym jestem. I z tego akurat jestem bardzo dumny. Powiedz, co jest tak naprawdę między tobą, albo co było, bo już raczej razem nie gracie, między tobą a Kamilem Glikiem. Bo w tej książce Sebastian Staszewski opisuje jego punkt widzenia i on narzekał na to, że miałeś w kadrze specjalne prawa, że byłeś traktowany lepiej niż inni, że w ogóle olewałeś nawet treningi. Wiesz co, to jest trochę, to jest pod tezę fajne określenie. Jeśli chodzi o olewanie treningi, to był moment za kadencji Nawałki, gdzie ja naprawdę rozgrywałem tyle spotkań, że ja czasami przyjeżdżałem na tą kadrę i nie miałem już z czego ruszyć. I pierwszy raz w grupowaniu było tak, że ja miałem kontuzję. I pierwsze 2-3 dni faktycznie nie trenowałem, tylko zabiegi z fizjoterapeutami i indywidualny trening na siłowni. I pamiętam zgrupowanie, gdzie po tym właśnie, gdzie miałem 3 dni wolnego, później 2 razy trenowałem z drużyną i zagraliśmy mecz. I ja strzeliłem hat-tricka. I później trener Nawałka do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, jak ty tyle grasz, to może idźmy tym trybem, że będziesz po prostu dostało 2-3 dni wolnego, będziesz trenował, ale na siłowni z fizjoterapeutami, żebyś doszedł do siebie, żebyś ty w meczu dał z siebie to, co masz. Bo jak będziesz przyjeżdżał, będziesz trenował, to może być, że cię zajadę i w meczu nie dasz tego, co dałeś. A wiesz, jak inni to odbierali? Że owinąłeś sobie trenera wokół palca. Nie, ja nigdy żadnego trenera, ja nawet nie zależało mi na tym, żeby, czy nawet nie myślałem, żeby owijać, żeby tam chodzić po... Ja nie byłem nigdy takim typem osobowości. Nigdy. Ja wręcz uważałem, że ta granica, żeby jej za bardzo nie przekroczyć. To, że często zdarzało mi się rozmawiać z trenerami, począwszy, to się zaczęło tak naprawdę od Pepa Guardioli. Pep Guardiola parę razy do mnie przyszedł i zapytał, co sądzę, jak ja to uważam. Ja zacząłem mu mówić. I zaczęliśmy się rozmawiać. On swoje argumenty, ja swoje. On mi tłumaczył, ja mu tłumaczyłem moją część. I pamiętam taki moment, który mi powiedział, Lewy, ja ci pomogę i przygotuję całą drużynę, to żebyś ty masz, jak dostaniesz piłkę w polu karnym, to strzelisz bramkę. Ale ja ci nie powiem, jak masz strzelać bramki, bo ty wiesz lepiej to ode mnie. I dał mi taką radę. Pamiętaj, każdy trener będzie miał swoją myśl. Każdy swoje spostrzeżenia, ale nie słuchaj ich. Słuchaj siebie, bo masz na tyle duży potencjał, na tyle jesteś dobrym zawodnikiem, inteligentnym zawodnikiem, że ty będziesz wiedział lepiej, jak masz się ustawić, jak masz biegać na krótki czy na długi słupek, albo jak masz się poruszać. Trochę pozycja napastnika jest trochę jak bramkarza. Potrzebujemy trochę indywidualnych treningów, trochę innego podejścia. I tylko konkluzja jest tego, że jeśli Kamil Glik miał z tym problem, to dlaczego do mnie nie przyszedł i nie powiedział mi tego? Wytłumaczyłbym mu, skąd to się bierze. Nie miał tej wiedzy. Z trenerem Nawałką tak ustaliśmy. I czy to wypaliło? No wypaliło. Strzelałem bramki, wygrywaliśmy, awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. To teraz kto ma problem? Ja w tej sytuacji, czy Kamil, który gdzieś nie mógł tego zaakceptować, bo ja tego nawet nie wiedziałem. Ja nie byłem typem, który patrzył, czy komuś to się odpowiada. Nie. Jeśli ktoś inny nie trenował, ja nie miałem z tym problemu. Bo ja trenowałem, bo wiedziałem, że to jest dla mnie najlepsze. Jak ktoś nie trenował, okej. Jeśli on na meczu wyjdzie bez treningu i zrobi swoje, rób sobie co chce. No to jest sport. W każdej dyscyplinie, w każdej drużynie tak to wygląda. Jeśli dany zawodnik ma chęć na coś, może imprezować dla mnie, nie ma problemu. Ale jak na boisku da siebie wszystko, to czemu nie? Jeśli ktoś idzie spać o 22 jak Grzegorz Krychowiak, i nie ma kontaktu z nim żadnego o 22, niech idzie się spać. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. To jeszcze puenta do tej sytuacji. SMS, jaki otrzymał pan Staszewski od pana Glika, to było po tym, jak zrezygnowałeś z przyjazdu na mecze z Mołdawią i Finlandią.
napisał o tobie tak. Od 0 do 10, taka skala. Piłkarz na 9, kapitan na 2. A ty jaką byś sobie wystawił ocenę? Baj, to się ocenia. No. Mi się wydaje, że dla mnie jako kapitana największym takim wyzwaniem było to, żeby gdzieś w tych eliminacjach na te wielkie turnieje awansować. I wiele rzeczy, które robiłem, mogły oczywiście innym nie pasować i jak to widać, nie pasowały. Tylko Kamil nigdy do mnie nie pogadał i to chyba jest takie trochę dziwne. Po tylu latach, gdzie ja go naprawdę w wielu sytuacjach wspierałem i pomagałem. No, pamiętam aferę alkoholową, tak? Znaczy, no, nie chcę mówić, bo ja nie będę mówił o Kamilu źle, bo ja osobiście nie mam do niego problemu. Dla mnie Kamil to dał tej reprezentacji, to ile on serca wkładał. Oczywiście były momenty, że wiem, że przez jego decyzję albo sposób bycia osłabił reprezentację, ale nie będę miał do niego tego pretensji. On taki styl bycia. My jesteśmy po prostu charakterologicznie innymi typami. Jak jest 25 piłkarzy, trudno podpasować każdemu. I ja nigdy mi nie zależało na tym, żeby być lubianym. Moim zdaniem kapitan nie może być lubiany przez wszystkich. Bo wtedy nie będzie kapitanem. Bo nie będzie potrafił powiedzieć komuś albo zrobić coś ze względu na kogoś. A ty potrafisz powiedzieć każdemu z kolegów teraz w reprezentacji prawdę? Czy raczej masz z tym problem, bo na przykład nie chcesz kogoś skrzywdzić, tak? Żeby było mu przykro. Co jest tak naprawdę ważniejsze? Prawda? Bo dlatego, że prawda to jest coś, co może doprowadzić do dobrego celu? Czy też relacje międzyludzkie? Nie, może ja jednak mu tego nie powiem, bo... Nie, myślę, że prawda. Prawda? Moim zdaniem prawda, bo... Czyli prawda was wyzwoli. Jest coś takiego. To w żadnej drużynie, w której ja byłem, i pewnie wszyscy chłopaki, którzy byli w klubach w reprezentacji, nigdy nie było tak, że 25 zawodników się kochało i spędzało razem zawodników. Zawsze. To jest jak w każdej korporacji. No jak idzie się do pracy, no jest niemożliwe, że na 25 osób przyjmie 25, ale z prawdopodobieństwem, jak jest 100, 200 w korporacji, to jeszcze większe. Są osoby, których się lubi, mniej lubi, którym pasuje, są obojętni. I ja podchodziłem do założenia, że jeśli ktoś mi tego nie przyjdzie, nie powie tego w oczy, to ja czasami oczywiście nie widziałem wszystkiego. Może jakby Kamil Glik powiedział i ja to nie byłoby tak, że bym powiedział, nie, no ja będę trenował, bo teraz Kamil Glik mi powiedział. Ja bym mu wytłumaczył, skąd to się bierze. Mi się wydaje, że wiele ludzi ma oczekiwania duże. Jeśli ja je nie spełnię, to mają pretensje do mnie, ale nie znają też trochę prawdy i tego, jak wygląda ta druga strona medalu. I to powoduje, że później się nakręcasz, może oczekujesz od siebie albo od danej sytuacji, że coś więcej powinieneś zyskać, ale gdzieś powinieneś iść tym nurtem tego, jak idzie dobrze, no to korzystajmy na tym. Wciąż masz żal do Michała Probierza za sposób, w jaki odebrał ci opaskę kapitańską? Nie mam żalu. W sensie, jak ktoś mnie zapyta, czy jakbym zobaczył Michała Probierza, bo miałem takie pytania, mówię, nie mam, ja nie jestem pamiętliwy, ja nie jestem osobą, która nie nosisz w sobie urazy? W tamtym okresie, jak otrzymałem tę informację, to miałem takie, że spadłem z krzesła, w cudzysłowie, ale po jakimś czasie totalnie, może nie totalnie, ale to mi to jakby trochę uciekło i poszło w niepamięć. Może ze względu na to, jak ta sytuacja się potoczyła, jakie wsparcie w tamtym okresie otrzymałem od kibiców, gdzie totalnie się tego nie spodziewałem, no to była dla mnie wielka rzecz i mi się wydaje, że też dzięki chyba temu zdecydowałem się wrócić do reprezentacji. To jak, nie tylko jakby w komentarzach wsparcia, ale chyba to jak na ulicy ludzie do mnie podchodzili. I to było coś pięknego i to coś, co bardzo doceniłem i stwierdziłem, że o Jezu, nawet jak o tym mówię, to tak mi się jak przypomina, to aż miło na sercu, ale to było coś takiego, że dało mi takiego powera na to, żeby dać dalej iść, być w tej reprezentacji jeszcze i ile mogę, jak długo mogę, to ciągnąć to. Powiedz, jesteś miliarderem. Najlepiej Naprawdę? Czekaj, sprawdzę konto. Dobra sprawa. Okej. No, jesteś najlepiej zarabiającym sportowcem w historii Polski. Mógłbyś właściwie już dzisiaj nic nie robić. Powiedz, czy pieniądze zmieniają człowieka? Jak powiem, że tak, to skłamię. W moim przypadku. Jak powiem nie, to też nie do końca powiem prawdę. Ale nie dlatego, że zmieniają, bo pieniądze. Sytuacja, która się w której się zaczyna znajdować, powoduje, że
musisz trochę się zmienić. W sensie nie zmienić, musisz inaczej podejmować decyzje. Mnie nie zmieniło jako osobę, bo dla mnie pieniądze nie były nigdy najważniejsze. To, że ja wielokrotnie ludzie mnie oszukali na pieniądze, też straciłem pieniądze przez to, że uwierzyłem, zaufałem osobom, to jest jedno. Też nigdy nie dałem się wykorzystywać, że to, że ja mam więcej pieniędzy, to oznacza, że ktoś inny może na tym sobie zarobić. A były takie momenty, były takie próby, były takie sytuacje? Wiesz co, były tak. Ja pożyczyłem kiedyś bardzo duże pieniądze dobremu znajomemu. To było już parę lat temu. Trochę na zaufaniu. I to nie ma znaczenia, kto ile ma pieniędzy, tylko bardziej chodzi o to, że później tych pieniędzy nie zobaczyłem. I od tego momentu ja sobie powiedziałem, że nasza relacja potem się popsuła. Jakby tłumaczenia, okazało się, że kłamał, okazało się, że nie jest jakby ta sytuacja, która się wydarzyła, okazywało się, że tak nie było. Później mówił, że ktoś go oszukał. To już jakby to nie ma znaczenia. I długo próbowałem zrozumieć, długo gdzieś ta relacja jeszcze się utrzymywała, ale z każdym kolejnym wytłumaczeniem okazywały się nowe wątki. I ta relacja po prostu nie ma jej. Bo jeśli ktoś mnie oszukał, to dlaczego ja mam też dłużej, dając mu szansę raz, drugi, trzeci, później tą relację utrzymywać. I od tego momentu ja sobie powiedziałem, że na przykład czasami pożyczka pieniędzy może przeszkodzić w relacjach, a nie pomóc danej osobie. I tam nie wiem, czy powinienem o tym mówić, no bo to jest trochę jakby też to nie jest, tam jest opisana sytuacja, jeśli jeden z piłkarzy chciał ode mnie pożyczyć pieniądze. No, z piłkarzy reprezentacji. Tak, tylko że Chcesz powiedzieć kto, czy wolałbyś nie mówić? nie chcę, bo ja nie jestem tych osób, że będę mówił, ale może i tak ludzie pewnie się domyślą, bo to nie jest jakaś, ale jak ta osoba już o tym powiedziała, bo nie ukrywam, że tylko ja i on o tym wiedzieliśmy. Ale nie To było może takie ja tłumaczenie. powiem, Robert, bo w książce to jest napisane. Jest? Właściwie bo ja nie pamiętam, czy jest. To chodziło o Kamila Grosickiego. Tak. I ja powiedziałem Kamilowi taką rzecz. Kamil, nie pożyczy tych pieniędzy. Nie chodzi o to, że ja mam albo mógłbym. Tylko wiem, że pożyczając ci te pieniądze, ja ci zaszkodzę. A raczej inaczej, ja ci nie pomogę. I ja nie chcę mieć na sumieniu, że pomimo tego, że chciałem być miły i pomóc ci, okaże się, że tak naprawdę dla ciebie to będzie jeszcze większy problem. I do czego zmierzam? Że pożyczką tych pieniędzy, wiedząc jaki jest background też tego, danej sytuacji, w jakich latach to było, nie chciałem się przyczynić do tego, żeby jego problem się jeszcze pogłębił. I wiesz, jak w książce to przeczytasz, trochę inaczej to brzmi niż jak ja zacząłbym opowiadać całą konkluzję Bo wiesz, tej jak sytuacji. ktoś przeczyta takie informacje, to pomyśli sobie tak, no Lewandowski dorobił się kupy kasy i jest skąpy. No tak, można, oczywiście. Dlatego to jest książka. Ja bym to traktował jako fajnie się ją czyta, fajnie jest ona napisana, ale to jest ciągle książka. To jest, autor miał swoją tezę, ją przedstawił. Jak każda książka, no czasami więcej jest prawdy, a czasami mniej. No dlatego ja nie miałem zamiaru tłumaczyć się i nie będę tłumaczył, bo mi nigdy nie zależało. Wbrew pozorom, co media myślą albo dziennikarze, mi nigdy nie zależy na tym, kto co o mnie powie albo napisze. Ale mówisz to naprawdę, patrząc mi prosto w twarz i z największą szczerością, nie zależy ci na tym, żeby ludzie cię chwalili, żeby doceniali to, co robisz, albo to, co zrobiłeś dla reprezentacji? Piłkarskie rzeczy sportowe tak. Okay. Jak najbardziej. Ale wszystkie poza nie. A dlaczego? Ja nigdy w Polsce z żadnym dziennikarzem polskim nie miałem, w ogóle, z zagraniczną to już w ogóle, nie miałem bliższej relacji. I nie to, że ich nie lubiłem, nie to, że miałem coś do nich, ale jak byłem młodym zawodnikiem, jak zacząłem strzelać bramki, każdy miał mój numer. Zdarzało się na tym, że w niedzielę o 23:00 z radia nie wiadomo jakiego pisali mi SMS-a, umawiając się na wywiad. Dzwonili do mnie, gdzie ja spędzałem czas, miałem chwilę wolnego po meczu, chciałem się odciąć, chciałem trochę emocjonalnie się wycieszyć, dzwonili. I ja po jakimś czasie stwierdziłem, że ja świadomie nie chcę mieć kontaktu z dziennikarzem, bo nie chcę być od nich uzależniony. Kosztem tego, ja wiem, że wielu piłkarzy ma kontakt i wielu pisze i opowiada, ale ja jakby nigdy nie chciałem tego zrobić. Bo wiedziałem, że jak dziennikarz jeden będę miał kontakt lepszy, czy drugim, czy trzecim, to i tak znajdzie się 300-400 innych, nie tylko w Polsce, ale za granicą, co napisze swoje. Więc to było niemożliwe. I też może przez to w Polsce wielu dziennikarzy, że jestem taki niedostępny. Że jestem taki trochę, nie mogą mnie w cudzysłowie dotknąć. Zgadzam się z tym,
że tak jest i pewnie takie mają prawo mieć uczucie, ale też powiem, to świadomie, to był mój świadomy wybór. Robert, to też informacja z tej książki. Naprawdę był taki moment w Barcelonie, że w pewnym momencie kierownictwo klubu powiedziało cię, wezwało cię, nie wiem, na spotkanie i powiedziało: Robert, błagamy, już nie strzelaj tych bramek? Pomidor? Ale powiedz coś więcej, bo to niesamowite jest. Jakby to jest... Nie, to są rzeczy, o których akurat nie chcę mówić. Jakby za duży szacunek mam do Barcelony, do ludzi, którzy tam pracują, czy mam, bo ja byłem świadomy i wiedziałem klub, w jakiej sytuacji się znajduje. Wiele było innych sytuacji, które gdzieś trzeba było kosztem swoim dla dobra tego klubu gdzieś... Chodziło o to, że gdybyś strzelił więcej bramek, to ten klub musiałby zapłacić poprzedniemu klubowi, tak? Tak, to tam tak w skrócie. Tak w skrócie chodziło o jakąś tam premię, która przy ilości bramek, które zdobędę, no to będzie wypłacona premia. A wiadomo, że w tamtym okresie Barcelona gdzieś szukała każdego euro, a to nie było to mała kwota. Więc okej, ona mi nic nie zmieniała, ale jakby ja z tym nie mam problemu. Ale posłuchałeś? Trochę to w głowie zostaje. To zostaje. I to jest, o czym mówię. To jest taki mały procent, który w głowie został, ale spowodował, że ja raz się zastanowiłem, czy powinien strzelać bramkę, czy nie, i to w piłce na najwyższym poziomie to wystarczy. To jest coś takiego, że czasami te 5%, mniej 3% decyduje o tym, czy ty wygrasz mecz, czy strzelisz bramkę. Dlatego ja wiedziałem, że wszystko, co jest podporządkowane mojej karierze, mojej drodze. Też często kosztem mojej rodziny. Przecież to, jak ja nie spędzałem czasu, nie miałem czasu dla mamy, dla siostry, dla moich przyjaciół, albo nawet jak byłem, no to albo byłem zmęczony fizycznie, albo byłem mentalnie i nie miałem takiego w sobie aktywnego uczestnictwa w ich życiu, w sensie tego, co się dzieje, pytania, bo po prostu ja gdzieś z tyłu głowy miałem to, że ja muszę troszkę wypocząć, że po prostu jestem tak zmęczony, że przepraszam, ale nie jestem tutaj w tym momencie, że nie mówiłem, że nie dam rady, ale niby jestem, ale mnie nie ma. Niby słucham, niby rozmawiam, ale poprzez zmęczenie fizyczne, mentalne, no gdzieś to było wszystko osłabione. To jeszcze jeden wątek związany z Barceloną. Czy ty wiedziałeś o tym, że trener Xavi, który cię przyjmował do Barcelony, bo zaczął przecież prowadzić drużynę, kiedy ty przyszedłeś, w pewnym momencie pomyślał sobie: kurczę, ja już lewego nie potrzebuję, i umieścił cię na liście do zwolnienia? Dowiedziałeś się o tym Później. Tak, później, nawet nie wiem. Ja wszystkie takie rzeczy tak biorę trochę z dystansem. Nawet jeśli ktoś powiedział, ktoś coś mówi, ja tego nie biorę nigdy za jakiś pewny czynnik. Bo po prostu ja bym nie dał rady. Zwariowałbyś? Tak, zwariowałbym. Ja też trochę dystans zacząłem łapać do świata, do tego wszystkiego, co się dzieje. I mam większy luz. Też złapałem większy dystans do siebie. Kiedyś oczywiście ja nie miałem takiego dystansu. I to z ręką na sercu mówię. Ale to jest kwestia rutyny, wieku, doświadczenia. Dlaczego złapałeś ten luz? Co to spowodowało? Każdy z tych elementów. Dojrzałem. Zacząłem być świadomy tego, jak czasami moje właśnie taki sposób bycia może być odbierany właśnie w drugą stronę, gdzie mi się wydawało, że to jest okej. Wiele. Myślę, że też i czas. Tak naprawdę dla mnie największą chyba zmianą, no to gdzieś pojawienie się córeczek w moim życiu, to jak gdzieś tam ewoluowałem na swój sposób. I chyba ten transfer z Bayernu do Barcelony to był taki chyba punkt kulminacyjny takiej mojej zmiany wewnętrznej. To ja bym chyba tak to chronologicznie ustawił. Niedawno Cezary Kucharski powiedział w Weszło TV, że gdyby on był twoim menadżerem, to złota piłka na pewno byłaby twoja, bo nigdy by nie pozwolił, żebyś nie przedłużył kontraktu z Nike i żebyś nie podpisał kontraktu z Coca-Colą. Ma rację? Wiesz co, jeśli chodzi o Czarka Kucharskiego, to powiem tak, można stracić zawodnika z kontraktu, ale nie stracić go z kompleksów. I to jest złożony jakby temat i myślę, że wiadomo, że ja nie mam relacji z Czarkiem Kucharskim żadnych. No jesteście w sądzie tak naprawdę. Tak, jakby to już trwa 6 lat tak naprawdę, ale też mogę też wyjaśnić jedną rzecz. Z Czarkiem Kucharskim tak naprawdę już w 2016-17 nasze jakby relacje już nie były na tym poziomie co wcześniej.
Jak ja podpisywałem kontrakt w 2016, to już wcześniej ja już się zastanawiałem nad zmianą jakby menadżera, ale mówię, i to jest jedna rzecz, na przykład, o której powiem, lojalność, która mnie zgubiła totalnie. I mówię, dobra, no tyle lat współpracuję z Czarkiem, już wszyscy piłkarze odeszli od niego, ja byłem pierwszy, ale jestem do końca, więc chcę być lojalny i wiem, że będzie niedługo podpisanie, aż Bayern się do mnie zgłosi, żeby podpisać nowy kontrakt. Ale mówię, no tyle lat, ja mówię, już z jednej strony wiedziałem, ile ja mogę zarabiać, jaki kontrakt otrzymać od Bayernu, a z drugiej strony tak walczyłem z myślami, no ale czy to już jest czas na zmianę, czy nie. Ale jakby powiedziałem, lojalność, wiedziałem, dobra, tyle lat, Czarek sobie jeszcze zarobi, jakby i myślę, że to będzie fair. No i tam były, wiadomo, negocjacje, ja mniej więcej już wiedziałem, jakie to będą zarobki, jakieś tam nieporozumienia w trakcie negocjacji też się wydarzyły, ale to są jakieś tam rzeczy, które w końcu były chyba takim punktem kulminacyjnym, który gdzieś ja wcześniej szukałem, coś mi nie pasowało, a tu taka trochę kropka na D, ale podpisaliśmy kontrakt, przedłużyłem i tak naprawdę już od tego momentu czy to jest w 16, 17. W 17 tak naprawdę już z Czarkiem nie rozmawiałem o niczym. No, o tym, że trawa jest zielona, niebo niebieskie, no bo ja już to wiedziałem, że prędzej czy później to nastąpi. Rozstaliśmy się oficjalnie na początku roku w 2018, więc chronologicznie ja nie mam z Czarkiem już takiego kontaktu prawie tam, tak, to 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, zaraz będzie 6. Tak. Czy 9 lat, zaraz 10. Nie mówię, że w ogóle kontakt, no bo kontakt jakiś tam spotykaliśmy się, Słyszałem, że rozmawialiśmy. na rozprawie sądowej podaliście sobie ręce nawet, tak? Tak, na końcu tak. Ale chodzi o to, że to tyle lat temu było, że poza jakimiś tam sprawami, o których rozmawialiśmy, to on już jakby nie wie, co się u mnie dzieje. Mówimy tu prawie o 10 lat. Tak? I jedynie, czego nie rozumiem tego, co Czarek, znaczy rozumiem, bo wiem, po co to zrobił, ale to, co chyba mnie boli najbardziej, albo to, co zabolało że Czarek przez 2 lata przygotowywał się medialnie poprzez dziennikarzy zaprzyjaźnionych, bo to też jest w aktach we wszystkich, które miał jakby swoje materiały, artykuły stworzone, przygotował plan, jak zniszczyć mnie medialnie i moją rodzinę. I to, że jestem osobą medialną, to nie zmienia faktu, że jak ktoś jakbyśmy się pokłócili o coś, o spółkę, w której jesteśmy, to bym zrozumiał i bym powiedział, Czarek, ty masz swoje A, ja mam swoje B. Idźmy do sądu, niech sąd to rozstrzygnie. I to byłoby okej. Ale nie rozumiem tego wszystkiego, co się wokół. Ja o Czarku tak naprawdę pierwszy raz chyba teraz opowiadam i może wcześniej z 2-3 zdania powiedziałem przez te parę lat. Ja nigdy o Czarku się nie wypowiadam, ponieważ mam wrażenie, że to nie jest już ze mną wojna, tylko jakby z otoczeniem ludzi wokół mnie. To nie jest dla mnie na tyle, jakby po tylu latach osoba ważna, żebym ja też musiał i chciał o tej opowiadać, ale jest tyle już nieścisłości w tej historii, dużo jest takich manipulacyjnych rzeczy, że po prostu tak chciałem, tylko opowiadam, jak to tak naprawdę wygląda, że jak chcesz, to iść do sądu i to niech sąd to rozstrzygnie. A medialnie po co to zostało zrobione? A ta sprawa, o której mówił Kucharski, czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, żeby zdobyć tytuł najlepszego piłkarza świata, trzeba być podwieszonym pod mega firmę? To jest prawda, czy to jest nieprawda? Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Aż tak to nie. No to ilu piłkarzy ma podpisane kontrakty z innymi firmami i nie wygrywa? Nie, jakby oczywiście, że to nie jest prawda. Może czasami pomóc. Może pomóc. Może pomóc. Tak samo ja widzę różnicę, jak ja się związałem z menadżerem za granicą. To tak naprawdę to zobaczyłem i to trochę żałuję, że tak późno. No, jakie są różnice? Jakie to są... No jakie są różnice między polskim menadżerem a menadżerem zagranicznym? To kontakty i to, jakie masz przede wszystkim dojścia do klubów. Menadżer z zagranicy nie potrzebuje osób dodatkowo, żeby zadzwonić do prezydenta Laporty, do Peresa, do innych klubów. Poprzez to, na jakiej pozycji, ja mówię o dobrych jakby agentach z zagranicy, to jest trochę tak jak piłkarz. No jak piłkarz grał w tych klubach albo spotykał się z tymi ludźmi, no to później zna ich, ma kontakt. A jak piłkarz, który grał tylko w jednej lidze i w jakimś tam klubie, no to tych kontaktów bezpośrednio nie będzie miał. I tak samo jest trochę z menadżerami. Jak zrobiłeś x transferów do tego klubu, to automatycznie wiesz, że zadzwonisz bezpośrednio, a nie przez 3-4 osoby. Wiesz, jak klub co planuje, jaki ma plan na zawodnika, powiedzą ci prawdę. Trochę inaczej wchodzisz do klubu, jak wiesz i znasz osobę od lat, a co innego jak jesteś pierwszy raz, albo nie wiesz dlaczego tak jest powiązane, albo dlaczego ten zawodnik powinien tu pójść do tego klubu, ale drugi pójdzie tam. Jakby dużo jest takich backgroundów,
których ja osobiście się nie spodziewałem i żyłem w innej świadomości, a które zobaczyłem na własne oczy. I to jest też mega ciekawe. Powiedz, Robert, kto jest najlepszym piłkarzem w historii Polski? Wiem, że to jest temat, to jest bardziej pytanie chyba do Zbigniewa Bońka. Ale skąd bo wiesz, wiem, że że myślałem o Zbigniewie Bońku? Bo wiem, że... Oczywiście, tak. Tak, prezes jakby Ale prezes był jedyną osobą, która nie udzieliła wywiadu Sebastianowi Nie Staszewskiemu. Było Ale kilka osób, które z najważniejszych to Zbigniew Boniek dla nie polskiego udzielił. podwórka, nazwijmy to tak. Tak, to się zgadza. Pytanie dlaczego? Czy to nie jest tak, że wy wciąż ze sobą rywalizujecie? Ja nie rywalizuję, bo dlaczego? Ja podziwiam Zbigniewa Bońka, to jakim był piłkarzem, to jakim był prezesem, bo naprawdę to był zupełnie inny poziom. Ale ja się nie wychowywałem w tamtych czasach. To nie był moje czasy. Ja się urodziłem dopiero w 88 roku. Czyli Boniek to nie był twój już idol. Mam 38 lat zaraz. Tak. Stary dziad. Ale to nie jest moje pokolenie. W sensie ja pamiętam tylko te mecze z telewizji albo z urywek. To nie było tak, że byłem mały i oglądałem, bo to już nie te czasy. I to jest ciężko porównać mój czas, tamten czas. Piłka była zupełnie inna. Zbigniew Boniek osiągnął wielkie rzeczy i jakby ja to tak patrzę. A dlaczego inni zawodnicy też nie mogą wielkich osiągnięć osiągać? Ale jak niektórzy porównują ciebie i Zbigniewa Bońka, to oczywiście, jeśli chodzi o piłkę klubową, jesteś absolutnym mistrzem na topie. Natomiast niektórzy mówią tak, no dobra, ale Robert nie ma takich osiągnięć piłkarskich z reprezentacją, jakie miał Boniek. 78, 82, 86, 3 mundiale. Znaczy ja bym chciał, żeby Zbigniew Boniek był w dzisiejszych czasach, bo wiem, że to nie był napastnik, tylko numer 10. I oczywiście jakby... Widziałbyś go w obecnej reprezentacji? Przenosząc fizyczność, jaka była i tak zamieniając tempo gry, bieganie, w sensie tak dając to, ale technicznego punktu, no to byłaby bajka. To byłaby bajka, jeśli Zbigniew Boniek jako dziesiątka by występował w tej reprezentacji. I no, czasami urodził się w czasach, gdzie reprezentacja polska była przemocna. Tak, że każdy turniej, medale, 2 medale Mistrzostw Świata, no to jest wielkie osiągnięcie. I jakby to wykorzystał i chwała mu za to. Wiadomo, że ja miałem trochę inną sytuację, ale każdy osiągnął z nas wielkie rzeczy i cieszmy się z tego. Są takie momenty, kiedy idziesz sobie po ulicy, na przykład w Barcelonie, czy też w miejscowości niedaleko Barcelony, w której mieszkasz, i na przykład podchodzi do ciebie jakiś kibic, a ty mówisz, sorry, ale teraz nie zrobimy sobie zdjęcia? Tak. Jakie to są te sytuacje? Jak jestem dziewczynkami sam. Było parę sytuacji w moim życiu, że byłem z Klarą i z Laurą sam i z automatu, jak ktoś się pytał o zdjęcie, to okej. I nagle tłum, parę osób się zjawiło i był raz taki moment, że straciłem z pola widoku Klarę, bo była starsza i po tej sytuacji zdałem sobie z tego sprawę i zacząłem rozmawiać właśnie z dziećmi, czy powinienem zdjęcia, czy chcą, żebym robił zdjęcia, bo często ich to przytłaczało, albo takie bały się, no bo obcy ludzie nagle nie rozumiały tego totalnie. Teraz, jak są bardziej świadome, to jakby ta rozmowa jest inna i zawsze się pytam. Klara, Laura, mogę zrobić zdjęcie? Powinienem? Tak czy nie? I w tym to jest taki idealny przykład tego, że ktoś może odebrać to jako gwiazdeczka, nie zrobił sobie zdjęcia, nie miał ochoty, ale ja tu chronię swoją rodzinę i swoje dzieci, że to jest dla mnie priorytet w tym momencie. Z boku może ktoś tak odebrać, ale dlatego do końca to nie jest dla mnie, nie przejmuję się tym, bo jakby ta sytuacja, która się darzyła, spowodowała, że już więcej nie chcę dopuścić i to był mój błąd, ale też nie byłem świadomy. I teraz rozmawiam, Klara to widzi wszystko. Klara zauważy, zanim ja zauważę, tata, ten chłopiec albo pan chce z tobą zrobić zdjęcie. Ja mówię, który? Oglądam się, patrzę. Tam gdzieś 20 metrów już idzie z telefonem, już zobaczył. I wtedy się pytam, mam zrobić zdjęcie, mogę? Tak. Albo jak widzę, albo jak jest dużo ludzi, no to mówię, nie, Klara, nie zrobię, bo nie wiem że nie chcę was stracić z wzroku, a to jest chwila, moment. I czasami oczywiście stałem się asertywny. Zgadza się, nauczyłem się być asertywny, ale tylko dlatego właśnie, żeby chronić tutaj tę swoją rodzinę dobro, czy tą energię, o której też wcześniej powiedziałem. I były oczywiście sytuacje, gdzie ktoś mógł się poczuć urażony, ale niestety są priorytety.
A powiedz, inaczej reagują ludzie, jak idziesz po ulicach Warszawy. Rzadko chodzisz po ulicach Warszawy, ale czasami chodzisz, albo po innych ulicach innego polskiego miasta, a inaczej w Barcelonie? Jest jakaś różnica między nami mentalnościowo, między kibicami hiszpańskimi, katalońskimi, a polskimi? Czy ja wiem, czasami inna reakcja. Latynosi bardziej reagują emocjonalnie i mówią o emocjach i to jest ciekawe. A my nie mówimy. Młodsze pokolenie tak. I ja to zauważyłem różnicę. Ostatnio siedzę przy stole ze znajomym, który tam jakby ze swoim synem przyszedł, który miał już 18 lat i on tak siedzi i mówi, no, że on nie wie, że ze mną przy stole. Ja to mówię, no spokojnie, jakby to, nie przejmuj się. Ale widziałem takie emocje, gdzie u latynosów to jest częste, że oni pokazują, o Jezu, o Boże, jakby to widać, nie mówią o tym, ale to widać. Nie wstydzą się po prostu Nie tego. wstydzą się, ale w Polsce zauważyłem, że już nazwijmy to nowe pokolenie, też nie boi się pokazać tych emocji. I ja trochę ja w piłce nożnej już jestem 4. dekadę i można powiedzieć, że też kiedyś w ogóle emocji nie pokazywałem, bałem się o tym mówić albo w ogóle mi było głupio. Tak już od jakiegoś czasu też to zmieniłem. I nie mam z tym, albo mam przynajmniej mniejszy problem mówienia o swoich emocjach, o tym, co czuję, albo staram się o tym opowiadać. I tak trochę też jest jakby w tej kulturze, ale zarówno czy to w Polsce, czy w Barcelonie, to są reakcje bardzo fajne i miłe. Myślę, że Polacy bardziej traktują, to widzę na przykład w Barcelonie, tam gdzie mieszkam, a w Barcelonie w centrum. Tam gdzie mieszkam, to ludzie traktują mnie trochę jako swojego, tak samo w Polsce, ale jak idę do Barcelony, to już jest trochę nowość, że może się już nie powtórzyć. Ale czujesz ten brak prywatności? To cię uwiera, że jesteś zawsze tak naprawdę na widelcu opinii publicznej? Były w moim życiu momenty, gdzie to mnie uwierało i tak chciał się człowiek wyluzować i nagle patrzy, ktoś zdjęcia robi. I nauczyłem się z tym żyć. Z jednej strony doceniam, bo wiem, że kiedyś pewnie to się skończy, ale z drugiej strony w Polsce zdarzały się takie sytuacje, chociaż za granicą też, że po prostu chciałbyś... Ja zawsze trochę sferę prywatną chciałem, żeby ona była trochę nieodkryta. Mi nie zależało o tym, żeby wszyscy wiedzieli, co, dlaczego robię. Może też nie potrafiłem o tym opowiadać, może też nie dojrzałem do tego, ale gdzieś zawsze chciałem, żeby ta strefa prywatna, decyzje, żeby one były trochę zachowane. Teraz to się zmienia, bo też łatwiej mi o tym opowiadać może, ale kiedyś jakiś taki wychodziłem, takie miałem przemyślenia, nie wiem skąd. I może ale wracając do tej książki, to też takie może dobre podsumowanie, że Lewandowski miał sukces, ale tak nie można było go dotknąć. I to jest takie trochę pokazanie tych moich różnego oblicza tego, dlaczego funkcjonowałem. Chociaż, nie mówię, ja bym tam jeszcze mógł trochę pociągnąć parę wątków, może w kolejnej części, ale z czego one wynikały. I chyba każdy z nas ma jakieś przemyślenia co jakiś czas i tak samo ja mam jakieś refleksje. Z kim jest ci bardziej po drodze? Z Messim czy z Ronaldo? Ojoj, z jednym i drugim. Ja wiem pewnie, do czego ty nawiązujesz, ale to w ogóle sytuacja z Messim po złotej piłce, gdzie może ja źle zostałem zrozumiany, może źle powiedziałem, a zaczęło się od tego, że powiedziałem, że po prostu słowa, które Messi użył, że nie zostaną jakby pozostawione same sobie. Może to zabrzmiało inaczej, może ktoś przetłumaczył i z tego zaczęła się pewnie jakaś tam afera, szczególnie pewnie w Argentynie. Bo chyba odebrano to jako, że ty podważasz szczerość Messiego. Pewnie mogło być odebrane, że nie wiem, że to są puste słowa. No ale puste słowa, ja miałem właśnie na myśli to, że te słowa nie zostaną zostawione same sobie. I wiadomo, no jak to się coś przetłumaczy, może ja też miałem gala, emocje, to wszystko też... Ja nie pamiętam, co dokładnie powiedziałem. Ale rozumiem, że teraz między wami nic złego się nie dzieje, tak? Nic. A to prawda, że może Messi przez jakiś czas, przygotowując się do Mistrzostw Świata, zagrać w Barcelonie? Bo tam chyba liga w Ameryce się kończy wcześniej? Wyobrażasz sobie, że zagrasz z Messi? Nie słyszałem o tym. Pierwsze słyszę. Okay. Nie wiem, no bo wiem, że faktycznie tam się kończy wcześniej. Dopiero się wcześniej chyba sama się liga kończy, to zawsze tak jest. Ale to jest jakby, wiadomo, że Messi jest legendą Barcelony. No nie wiem, jakie tam ma plany na kolejne lata, ale przez to jest stosunek do Barcelony zawsze był jasny i to jest coś, ta historia jest piękna. Ale kto ci bardziej imponuje? Czy kogo uważasz za
kogoś równego bardziej sobie, czy Ronaldo, czy Messiego? No bo jest coś takiego, że albo czyjś styl lubisz bardziej, albo mniej. Zależy... Charakter bardziej albo mniej. Wiesz co, Leo to jest bardziej zamkniętą osobą. Wiesz, jest jakby... Bardziej niż ty. Tak mi się wydaje, no wiesz, no, nie chcę oceniać. No to jest takie, mam taką ocenę, ktoś inny będzie miał taką ocenę. No to jak książka, no ktoś pisze i ma swoje 5 minut, ktoś się opowiada i później jest to napisane, więc jakby jeden i drugi no jest super piłkarzem. Każdy ma swoje ambicje. No, pewnie jak zestawisz książkę z tym, co robi o Cristiano czy Leo Messi, to wiele pewnie z sytuacji, wątków jest bliźniaczo podobnych. No bo to się z czegoś bierze. Jakby zobacz, że polskie media nie lubią pisać o dobrych rzeczach. Albo może nie to, że nie lubią. To się nie klika. Wolą o tych negatywnych i interpretacja może być na różny rodzaj sposób. Tak samo to w książce, to co zrobiłem, czy nie zrobiłem. Często nie znając jakby tej drugiej wersji, drugiej strony. I będąc na tym najwyższym poziomie, no nie da się zadowolić wszystkich. To jest niemożliwe. I jak zacząłbym być miły, zadowalać wszystkich, to pewnie z tym, że ja bym na końcu stracił coś. Niestety jest tak dużo osób, jest tak duża presja, jest tak dużo się dzieje wokół, że żaden z nas, a przynajmniej ja, nie jest w stanie zadowolić wszystkich. A też nie jesteśmy od tego. Powiedz, co z tobą będzie dalej? Czy zostajesz w Barcelonie, czy jednak odchodzisz? Mam trochę jeszcze czasu. Ja na dzień dzisiejszy nie wiem, co chciałbym robić, w sensie, gdzie bym chciał grać. Nie mam jeszcze takich potrzeby, żeby nad tym się zastanawiać. Myślę, że przyjdzie za jakiś moment, czas, to może wtedy, ale to nie jest tak, że ja wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, w jednym, drugim, w trzecim, w czwartym. Nie mam na razie nic. Nie mam też presji wewnętrznej, ani też nie nakładam na siebie tej takiej presji, że muszę zaraz zdecydować, bo nie mam też takiej potrzeby. I to chyba jest dobre, że pewnie jakbym miał 30 lat, 26, to nie, to pewnie chciałbym już wcześniej wiedzieć, mieć takie zabezpieczenie, że wiem, gdzie będę grał w przyszłym sezonie, a ja muszę to poczuć. I na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie poczułem. Kontrakt kończy się za pół roku, Tak, w więc czerwcu. musisz podjąć decyzję w najbliższych miesiącach. Myślałeś o tych kierunkach arabskim, amerykańskim, włoskim? Nie, jeszcze nie myślałem. Nie myślałem, ponieważ... No nie wierzę, Robert, nie wierzę, że do nie. twojego menadżera nie zgłaszają się teraz wszystkie największe kluby świata. Bo przecież wszyscy wiedzą, że kończy ci się kontrakt. Ale nie rozmawiam z nim na ten temat. Nie rozmawiasz z menadżerem? Nie. Bo mówię, a po co mam teraz rozmawiać? Mówię, to jest dużo czasu. Co mi to da, że porozmawiam? Może za jakiś czas zacznę rozmawiać, ale na dzień dzisiejszy jakby... ja miałem też początek sezonu ciężki, złapałem 2 kontuzje, też ciężko mi było wejść w ten sezon. Gdzieś znając, też wiedząc, ile meczów nas czeka i w styczniu, w lutym, marcu, do końca sezonu, to też ja mam z tyłu w głowie i to, że gdzieś chyba w tą drugą część sezonu fajnie byłoby się przygotować fizycznie, nie mieć problemów zdrowotnych, tylko dać siebie wszystko. I temat transferu mojej przyszłości, ponieważ ja też nie wiem, co ja bym chciał robić, albo gdzie chciałbym grać i to nie jest jeszcze czas na to, nie mam wewnętrznej potrzeby, więc idealnie się wszystko składa, że to mogę odkładać jeszcze trochę. I możesz robić swoje. A powiedz, to prawda, że jesteś gotów zredukować swoją pensję w Barcelonie o połowę? To czy Barcelona, w ogóle takiego tematu też nie ma, bo to też w zależności co klub jaki będzie miał plan, też co ja będę chciał przede wszystkim, bo teraz na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć w 100% tak. Jak oni przyjdą, to na pewno nie, bo oczywiście mam wielki szacunek do Barcelony, wiem jaki to jest klub, wielokrotnie gdzieś starałem się pomagać, też taka moja rola była przychodząc do Barcelony, gdzieś wprowadzić trochę te standardy tej mentalności, tej takiej ciężkiej pracy i to na początku robiłem i
ja się cieszę chyba teraz na razie każdym meczem, to, że gram na tym poziomie, że jestem w Barcelonie, że wygrywamy. Ale jesteś troszeczkę wściekły, że te kontuzje przeszkodziły ci w tym, że ta forma nie jest taka, jak być powinna i że coraz częściej jesteś na ławce? Wściekły nie. To, że jestem na ławce częściej niż zwykle też nie. Bo nie ukrywam, że czasami jak gram mniej, to może też dzięki temu ja zacząłem odkrywać właśnie rzeczy, na które wcześniej nie miałem czasu, nie miałem siły, nie miałem luzu, nie miałem spokoju mentalnego, psychicznie nie byłem na tyle zmęczony, więc ja po tej rundzie pierwszy raz od bardzo dawna, nie chcę powiedzieć, że czuję się wypoczęty, ale nie zmęczyła mnie ona tak, jak wielokrotnie już wcześniej na tym etapie byłem zmęczony. Swego czasu też gwiazda Barcelony Bernd Schuster, Niemiec, powiedział, że gwiazdy opuszczają Barcelonę tylnymi drzwiami. Czy nie pomyślałeś o czymś takim, co zrobił w pewnym momencie, jakiś czas temu, Toni Kroos? Pamiętasz, mógł grać jeszcze przez parę lat, ale on powiedział stop, odchodzę z Realu Madryt, wielkie pożegnanie i mówię dziękuję, do widzenia. Jak to jest w twoim przypadku? Na pewno fajnie jest odejść na własnych zasadach i każdy z nas, zawodników, ma trochę w innym danym momencie życia znajduje się, inne ma przemyślenia, inne potrzeby w życiu. Też mam swoje marzenia takie, co chciałbym po zakończeniu kariery zrobić. To nie, ja powiem tak, część mnie nie boi się tego, że zakończę swoją karierę, a druga część jeszcze, kurde, ja to kocham, ja to jeszcze chcę zrobić. Nie chcę mieć poczucia, jak skończę grać w piłkę, że może jeszcze mogłem. Ale jak poczuję, że to już zaczyna mnie męczyć, to też dla mnie będzie oznaka, że to już jest czas. I chyba sztuką będzie znaleźć ten idealny moment. Ale to nie jest ten moment, dzisiaj jeszcze. Nie, jeszcze na tyle, jeśli chodzi o mój kunszt piłkarski, się czuję i to na treningach i tak dalej, że to jeszcze nie jest ten moment. I oczywiście czasami, to też dla mnie była nowa sytuacja, że czasami wchodziłem z ławki i nie grałem, takie to było trochę łamane, takie rwane. I też musiałem trochę nauczyć się tego, jak sobie z tym radzić, w sensie jak do tego podchodzić. I to też może mi pomóc w tej drugiej części sezonu. Czyli jeszcze chcesz przez 2-3 lata pograć na najwyższym poziomie? Myślę, że na tym poziomie na pewno spokojnie dałbym radę. Nie wiem, czy to będzie 2 lata, rok, 2, 3 lata. Nie chcę żadnych deklaracji składać, bo jak przyjdzie taki moment, że stanę z rana i mówię, to już chcę spełniać swoje marzenia, chcę zacząć żyć życiem po karierze piłkarza, to może wtedy zdecyduję się. Czy nie ukrywasz, że ty już myślisz o tym, co będzie potem, tak? Co będzie po tym, jak nie będziesz już chciał grać w piłkę, uznasz, że to jest ten moment. No to powiedz, co będziesz robił po zakończeniu kariery? Masz już pomysł na siebie, czy jeszcze nie? Ja zacząłem się przygotować do życia po karierze w wieku, myślę, że 28-29 lat. To, że będę miał możliwości, to się cieszę z tego. To, czy ja powiem teraz, że będę robił to, a później się okaże, że nie będę szczęśliwy, to nie wiem. Będę próbował wielu rzeczy, ale na pewno nie będzie tak, że skończę grać i nic nie będę robił. Bo widzę już po sobie teraz, jak miałem tydzień, 2 tygodnie przerwy, to zacząłem myśleć, zacząłem dzwonić, rozmawiać, spotykać się tutaj, działać, bo byłem tak trochę mentalnie wypoczęty, bo chodzi o tą kontuzję, że na początku sezonu, więc jeszcze nie byłem zmęczony sezonem, później znowu kontuzja i jeszcze tego tak się to nie nałożyło, nie nawarstwiło, że ja po prostu mówię, tak inaczej. Ania mówi do mnie, ty, co się z tobą dzieje? Dlaczego tak chętny jesteś tu wyjść, tu zrobić, tu tak dalej? Więc wydaje mi się, że to na pewno nie będę myślał tym, że nie wiem, 2 miesiące będę odpoczywał na wakacjach. Pojadę sobie na wakacje oczywiście. Moim marzeniem jest spędzić czas na łódce, na jachcie, z rodziną, ze znajomymi, wyciszyć się, po prostu posłuchać fal, morza, wody i po prostu być tu i teraz. Ale mam też inne marzenia. Chciałbym na przykład pojeździć w Finlandii na śniegu autem. To jest takie moje marzenie, żeby wybrać się w Finlandii na lodowisko, w śniegu, pościgać się i mam nadzieję, że to też będę mógł zrealizować. Pojeździć z takich prostszych, pojeździć z dziećmi na nartach, ze znajomymi. Dla mnie ten klimat nart, gór, spędzić tydzień w górach,
no ja nie mam takiej możliwości. Ty masz klauzulę, jeśli chodzi o kontrakty, nie możesz jeździć na nartach? To nie jest klauzula, ale to jest kwestia pewna ryzyka? odpowiedzialności i ryzyka. No jednak wiadomo, że to czasami nie chodzi o tym, jak ty jeździsz, Tak. tylko jak inni jeżdżą. I ja maksymalnie mogłem spędzić w górach, byłem 1,5 dnia, 2 dni może. A jednak pojechać tydzień ze znajomymi, poczuć tam atmosferę, pojeździć na nartach, pójść do baru, z dziećmi spędzić czas. No dla mnie to na początku będzie spełnienie marzeń, plus jakieś spontaniczne wyjazdy weekendowe, a później jakieś kolejne cele. No dobrze, a nie pomyślałeś o tym, że może by wrócić na koniec kariery do polskiego klubu, do Lecha Poznań na przykład? Nie dźwignąłbym tego. Nie Dlaczego? dźwignąłbym chyba tej presji już, wiesz. Chyba wolę spokojnie sobie dożyć. To inaczej. Wyobraź sobie sytuację, że Legia Warszawa jest na sprzedaż. Kupujesz od Dariusza Mioduskiego Legię, stać się przecież spokojnie, czy nie? Nie, no dużo poinwestowałem. No to co, kupujesz czy nie? Nie. Jakby to jest ciężki biznes. Przepraszam, właśnie. To jest ciężki biznes. Oczywiście ja widziałem, jak jest zarządzane kluby budżetowo na najwyższym poziomie, jak jest zarządzany klub, który ma mega problemy finansowe. Widzę, jakie błędy w polskiej piłce są popełniane. Widzę, na co nie zwraca się uwagi. I też widzę w szkoleniu dużo rzeczy. Przyszło mi takie... Ostatnio mój znajomy wysłał mi filmik swojego syna, który strzelił 4 bramki w jednym meczu. I ja mówię, super, gratulacje. Nie, najpierw mi powiedział, mówię, super, gratulacje, mega, niech się cieszy. Później mi wysłała, słuchaj, wyślę ci filmik, zobacz, jak to wygląda twoim okiem. Mówię, no, ciężko mi będzie pewnie określić, ale okej, no wysyłaj. Wysyła mi filmik, a ja patrzę, a mówię, twój syn to jest gra w swoim roczniku? Dlaczego on nie gra ze starszymi? No taki wyrośnięty był, o głowę wyższy, jak nie więcej. Ja mówię, no czasami gra o rok starszymi. Ja mówię, ale on powinien z 2 lata starszymi grać. I ja mówię, no jeśli chcesz teraz, bo się pytasz, co ja o tym myślę, to powinieneś porozmawiać z trenerem, żeby go wysłał do rocznika, na którym będzie równy fizycznie. A on mówi, bo to pewna akademia, nie chcę zdradzać nazwy, no bo pewnie zrobiłby, moje słowa czasami są Zabójcze. może nie zabójcze, ale mogą wywołać ferment, a on mówi, że trener mówi do niego 12 lat chyba miał syn. Ale pomysł jest taki, że oni szukają mocnej 9. Ja w śmiech, ja mówię, nie no w ogóle jak to usłyszałem, mówię, serio mówisz? W tym wieku akademia, która ma szkolić zawodników piłkarsko, już stawia na większych fizycznie, bo potrzebuje mocnej 10 do zastawki do tego, żeby się przeknąć w wieku, gdzie dzieciaki powinny być na różnym poziomie fizycznym. Ja mówię, ale jak inni urosną za 2 lata, twój syn zostanie, to dopiero zobaczysz różnicę. Ale my nie mamy nic do gadania, trenerzy wiedzą lepiej. Okej, ja się zgadzam, że rodzice nie powinni mieć nic do gadania, ale jeśli w akademii w Polsce jest szkolenie i jest presja na to, że w młodym wieku szuka się mocnej 9, czyli fizycznej, wysokiej do zastawki, do strzelania, mówię, pokaż mi te bramki twojego syna. Albo tam pokaż mi bramki z twojego rocznika tych piłkarzy, co tak dużo bramek. Jak jest bramkarz, który jest taki i oni większość bramek strzelają na większą bramkę już, gdzie bramkarz nie może zaskakiwać, ja mówię, a to co to jest za szkolenie? To typowe szkolenie pod wynik. To ja mówię, to ja się nie dziwię, że w Polsce ciągle, jeśli jest taka presja na wynik, to my nie możemy piłkarza wyszkolić, bo jeśli szef akademii mówi, że oni szukają mocnej 9 w wieku 12 lat, to mi to już dużo daje odpowiedzi na to, dlaczego w Polsce system jest taki inaczej. Dlaczego my ciągle próbujemy system brać z innych, z Holandii, z Niemiec, na przykład w siatkówce. Siatkówka jest na super poziomie w Polsce. Tylko że siatkarze mają swój własny system dostosowany do DNA, kultury polskiej. Robert, dlaczego nie stworzysz akademii własnej, piłkarskiej? O Jezu, nie mam czasu, nie mam... Ale po zakończeniu kariery. Wiesz dlaczego nie? Dlaczego? Bo nie mam osób, które by mi w tym pomogły. To trzeba ich znaleźć. Nie ma takich ludzi w Polsce? Są, ja nie mówię, że nie, ale to zbyt dużo czasu zajmuje. Ja nie miałem czasu na to. A nie chciałem czegoś robić po prostu, żeby zrobić. Bo wiem później, że oczekiwania presji... Okej, ale jak będziesz miał więcej czasu, to może... Musiałbym znaleźć też odpowiednich ludzi na to. A na dzień dzisiejszy nie znalazłem, też nie chciałem, nie powiem, że chciałem szukać jakoś bardzo, ale wiedziałem, że to jest zbyt ciężkie. I ja nie mówię, że to jest łatwe prowadzenie akademii. Ale jakby konkluzja z tego, że w Polsce powinniśmy stworzyć system własny
pod naszą kulturę, pod nasze warunki, pod to, jakie mamy boiska, a nie szukać innych. Bo to jest ciągle problemem. I jak ja słyszę szkolenie młodzieży w Polsce, ja może to było akurat w jednym klubie, w jednym roczniku, może. Jeśli tak, to przepraszam, mylę się, ale myślę, że to jest powtarzalne. No to widzę, że jest dużo błędów popełnianych i ciągle mam wrażenie, że my naprawiamy błędy, a nie tworzymy system, dzięki któremu polska piłka będzie się rozwijała. Chciałbyś zostać prezesem PZPN? Nie. Nie? Nie. Nie, to jestem... Nie. Na dzień dzisiejszy. Nie. Okej. A prezydentem? Wystartować na prezydenta? Czego? Polski. Nie. O nie, polityka to w ogóle... Nie umiem kłamać aż tak. O, nie. Czyli wszyscy kłamią? Nie, no chyba nie, ale to nie jest dla mnie jakby... Ja zawsze chciałem być trochę niezależnym i wiem, że to jest słowo ciężkie i jakby... Ale polityka akurat nie jest... Nie. W piłce jest też dużo polityki. I ja nie umiem tak czarować. Nie umiem opowiadać, obiecywać. Jeśli na przykład pytasz się mnie o to, czy chciałbym być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to ci powiem, że nie, bo nie potrafiłbym się dogadać z osobami. Nie wiedziałbym, jak rozmawiać z ich języku, bo ja zbyt profesjonalnie bym podchodził, a to czasami niestety trzeba trochę prostotą. Może za 10-15 lat będę to potrafił robić. Nie wiem, może się nauczę. Dojrzejesz do Ale tego. chyba ja trochę tego nie rozumiem, że przez takie proste rzeczy później ktoś sprawuje władzę albo jest odpowiedzialny za tak ważny aspekt i taki sport, jaką jest piłka nożna, czy w ogóle stanowisko, na którym się znajduje. Powiedz, Robert, czy jak będziesz teraz podchodził do kolejnego karnego, to ten stres będzie większy? Ojej, no w ostatnim tak. No ważne jest, żeby to przełamać. No nie ukrywam, że nie. Zdaję sobie z tego sprawę, że może gdzieś już kolejni czekają, żeby strzelili tą karnego. Może zobaczę, że może warto oddać albo nie, ale nie ukrywam, że fajnie byłoby gdzieś to zmienić ten nurt tego niestrzelonego karnego. Czyli przełamać się. Przełamać, Tego tak. ci życzę. Ostatnie pytanie. Powiedz, kto albo co kieruje twoim życiem? Pan Bóg, przypadek, czy ty sam jesteś kowalem swojego losu? Na pewno nie przypadek. Myślę, że ciężka praca. Świadomość tego, gdzie chcę dojść, co chcę osiągnąć. Zawsze się mówi, że szczęście, ale szczęściu trzeba pomóc. I wydaje mi się, że jak jest okazja i można ją wykorzystać, to trzeba potrafić ją wykorzystać. Wiem, że jesteś wierzący. Wierzysz w życie po śmierci? Wiem, że wiele ludzi chce w coś wierzyć. Czy wierzę w życie po śmierci? Nie powiem nie, nie powiem tak. Jest to tak ciężki temat, że mogę mieć swoje zdanie, ale sam nie wiem, czy one się zgadzam. Myślę, że ja wierzę, że coś w tym jest, ale nie powiem, że na pewno. A powiedz, gdyby życie po śmierci istniało i mógłbyś się spotkać ze swoim tatą, to co chciałbyś mu powiedzieć? Oj, wiele rzeczy pewnie. Przede wszystkim chciałem z nim porozmawiać chyba na proste tematy, które mnie ominęły w wieku dorastania, w wieku, gdzie młody chłopak mają największe dylematy. I po prostu chyba być przy nim. Chciałbyś się przytulić do niego? Przytulić, uściskać. Być. Chyba to jest takie słowo, które chyba odpowiada i pokazuje, że sama obecność byłaby mega wartością. Chciałbyś mu powiedzieć, tato, zrobiłem to? Ja wychodzę z założenia, że mój tata ogląda mnie z najlepszych miejsc na boisku. Nigdy mój tata nie zobaczył mojego meczu jakby w profesjonalnej drużynie. Ale zawsze jakoś uważałem i czuję tak do dzisiaj czułem, że on gdzieś jest wokół mnie, że gdzieś czuwa nade mną i jak ogląda moje mecze, to wydaje mi się, że ma najlepsze miejsce na boisku, na stadionie i takie wsparcie duchowe. Jakby to
to czuję, albo przynajmniej chcę, żeby tak było. Więc pod tym względem zawsze jak o tacie zaczynam rozmawiać, myśleć, to szkli mi się oko. Więc wiadomo, że to dla mnie, dla dzieciaka młodego był ciężki temat, ale chciałbym, żeby moje dzieci miały tatę w domu takiego, jakiego ja zawsze chciałem mieć i miałem. Bardzo ci tego i tobie, twoim dzieciom życzę. To jeszcze ostatnie pytanie, bo miało być, to było przedostatnie. Polska, Hiszpania, Niemcy. Jakie jest najlepsze miejsce na świecie do życia? W Polsce często rozmawiam z ludźmi, a coraz częściej jest temat, to zawsze mówię, że w Polsce jest bardzo bezpiecznie, że życie w Polsce jest naprawdę dużo lepsze niż było jeszcze x lat temu, że Polska się rozwija gospodarczo, ekonomicznie, bo zaczynają coraz częściej ludzie do mnie przychodzić i się pytać, czy to prawda. Więc to nie jest tak, że tylko w Polsce, pomimo to, że nie żyję w Polsce, więc mi ciężko może być takim 100% obiektywnym, no ale mam rodzinę, mam znajomych i wiem, co się dzieje. Ale za każdym razem, jak przyjeżdżam co jakiś czas, to widzę, że Polska się rozwija i to jest dostrzegane za granicą. I wiele elementów, które Polska ma, to nie ma Hiszpania. Ale też wiele elementów jak klimat, słońce, czego w Polsce aż tyle nie ma, no ma Hiszpania. Więc ja bym tak te dwa kraje tutaj, a dopiero później Niemcy, wiedząc tym, że jednak w Niemczech nie dzieje się tak, jak jeszcze, to nie jest ten sam kraj, co jeszcze 10 czy 15 lat temu. Robert, pamiętaj, od czego zaczęliśmy. Ja liczę wciąż na to, że będę mógł obejrzeć przynajmniej finał Mistrzostw Świata z udziałem polskiej drużyny. Dobra? Myślę, Jasne. że zrobisz Ale wszystko. zrobiliśmy Mistrzostwa Świata ostatnio przecież. Ale oczywiście, w Soka, tak? oczywiście tak. No to, Ale 11 też to piłka nożna. 11. Dobra, 11 to 11. pomnożymy ich I razy chcecie- dwa, i tak, bo chcecie- po 6 gram czy Okej. 5. I chcecie Zrobimy zobaczyć, 11 i ty jak też. strzelasz w 95 minucie karnego i wygrywamy. O Jezu, aż taki stres chcesz, o Boże. to Ale jest- strzelisz tego karnego. Okej, ale wiesz, że te 30 sekund podejście do karnego to będzie trwało tak Wieczność. długo i nogi z waty, ale nie, no oczywiście, no nie ma co się bać Nie takich. zatrzymuj się, nie zatrzymuj będę, się. nie Życzę ci będę. wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś tutaj na moment do mojego studia i wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo miło było na rozmowie i mam nadzieję, że Będzie wszystko będzie również dobrze. miło naszym widzom, naszym słuchaczom. Bardzo Państwu dziękuję. Moim gościem Rymanowski Live był Robert Lewandowski, przyszły mistrz świata. Słyszeliśmy, mam nadzieję. Bardzo Państwa proszę o komentowanie, o polubienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.